Raz, dwa, trzy. To jest z mikrofonu. Czy mnie słychać? A znowu się muzyczka wywaliła. Mam na słuchawce drugi odsłuch z drugiego laptopa. Okej, muzyka wróciła. Czekamy, aż się was trochę więcej zbierze. Wiadomo, że przy pierwszym podejściu na pewno zbyt wielu was nie będzie, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwsze podejście do live'a. Czekajcie, bo słyszę się podwójnie. Okej, w zasadzie wspieram się od tych live'ów od już wielu lat, no w zasadzie lat tak naprawdę, odkąd mam stronę Onda Travel. Pierwotnie to była Onda Photos, gdzie wrzucałem swoje zdjęcia z podróży, filmy i tak dalej. Tak samo ten kanał na YouTubie, który mam też w zasadzie był taką wrzutką klipów. Teraz chcę to zmienić, trochę stworzyć fajniejsze rzeczy. Czekajcie, co tu się dzieje z tym, kurczę? Aha, leci ta muzyka. A jako, że jestem teraz pilotem w biurze turystycznym, to będzie nam łatwiej pokazywać i komunikować rzeczy z podróży. Tak samo z wydarzeń, jakie organizuję. Plan na dzisiaj jest taki. Najważniejsze, hashtag autopromocja. To jest bardzo ważne. A Nocne Niebo jest z nami, dzięki, cześć. Hashtag promocja zacząłem, tak, a właśnie Nocne Niebo to będzie jeden z dzisiejszych tematów, bo wspólnie ruszyliśmy z wydarzeniem Aurora Camp w lutym. Nocne Niebo to jest w zasadzie... Czekaj, skąd ta muzyka się wzięła? Czekajcie, coś mi tu wyruje. Wiadomo, przy pierwszym podejściu... Czekajcie. Słyszę muzykę, nie powinienem. Czekajcie, kurczę, jak zwykle. Sorki, jak zwykle. Skąd to leci? Czekajcie, z jakiejś przeglądarki pewnie. Jak zwykle, o Jezu. Czekajcie, to jest... Gdzie to się włączyło teraz, kurczę. Szaleństwo. Jak zwykle problemy na samym początku. Poczekajcie, zaraz to rozgryzę, bo nie powinno tak być. Aha, to mi poszło po analogu. Dobrze, sorki już.
Głośnik mi się włączył, zebrał. Czekajcie, raz, dwa, trzy. Czy mnie słychać? Tu jest dźwięk, okej. Sorki, wracam do tematu, poczekajcie, może przełączę sobie scenę, od razu zaczniemy. O czym zacząłem? No kurczę, zwariował. Miód, okej. Już wam mówię o co mi chodzi. Okej. Więc tak, ze Zbyszkiem z Nocnego Nieba zaczynamy projekt Aurora Camp, do którego trochę się już przygotowywaliśmy jakiś czas. Jeszcze u Zbyszka na portalach się w zasadzie nic nie pojawiło, ale łączymy siły do wspólnych wojaży. U Sławka jest bardzo dużo osób, które kochają niebo i wszelkie zjawiska czekajcie, kurczę, ja zwariowałem. Wszystkie zjawiska związane z niebem i... Czekajcie. Raz, dwa, trzy. Bo jeszcze rzucam live'a na TikToka. Okej, dobra. Tak, Nocne Niebo to jest w zasadzie, można powiedzieć, już portal, bo Zbyszek ma swoją stronę YouTube'a i tak dalej. Tak naprawdę u niego to się zaczęło przez YouTube'a, z tego co wiem. I wyszliśmy z inicjatywą tego, żeby połączyć te wszystkie nasze hobby. Ja wiadomo, ja jestem zakręcony, jeśli chodzi o podróże, fotografię, wideo. Zbyszek astronomię, więc polowanie na zory to wydaje mi się, że to jest idealne połączenie wspólnych pasji i tego typu rzeczy. Więcej będzie pewnie niebawem, tak naprawdę na możliwe, że zrobimy wspólny live u Zbyszka na jego kanale, bo mój kanał jest, no wiadomo, dopiero raczkuję, początkuję. Jak to wygląda? Już wam pokazuję, bo czekajcie, jestem trochę mega zakręcony, mówię, to jest pierwszy live, więc ciężko mi teraz się połapać tym wszystkim. Więc tak, Aurora Camp, Islandia, Nocne Niebo, wspólne pasje łączą ludzi. Tak wygląda nasza strona. Znajdziecie to na ondatravel.pl. To jest Zbyszek. Jeszcze raz może zapytam się, czy mnie w ogóle słychać. Na YouTube wiem, że na pewno, a na TikToku? Czy ktoś jeszcze jest dostępny? Dobra, nie wiem. Nie ma tam znaku. Ktoś mnie ogląda, ale nie wiem, nie znam. Okej, no to wracając do tematu. To jest Zbychu. Zbyszek jest z Poznania. Ostatni live, jaki oglądałem u niego i wyłapałem fajnych fotek zorzy polarnej w Sopocie, czyli w Polsce. To był właśnie ten tutaj. Zbyszek akurat pokazuje, jak wyglądało to na tamten czas. Czekajcie, odpalę to. Dzień dobry, kto już wstał? Słuchajcie, co to była za noc? Czekajcie, czy to Dokładnie nie gdzieś słychać? nad tymi budynkami, nad tymi wieżowcami na poznańskim osiedlu od godziny 1:00 w nocy rozciągała się O, słychać. zieleń i purpura, kolory zorzy polarnej, przepięknie widoczne również gołym okiem, coś niesamowitego, ale to na pewno za mało, żeby dokładnie ocenić to, co działo się na niebie minionej nocy. Zapraszam, zobaczcie, jak to wyglądało podczas naszego rekordowego 8-godzinnego live. Dobra, jesteśmy w środku, tutaj tak nie wieje przynajmniej. Niestety pogoda w Poznaniu, przynajmniej w ciągu dnia, nieco się popsuła. Mam nadzieję, że do wieczora się poprawi. W końcu próbujemy dzisiaj zapolować na kometę, może jeszcze raz na jakieś ostatki zorzy, ale to wyjdzie tak naprawdę bliżej wieczora. Ale co teraz? Teraz to trzeba obrobić materiał, który zebrał się przez całą noc, ponad 1000 zdjęć, blisko nawet 1500 pojedynczych rawów. To wszystko w Lightroomie powoli się przetwarza, a tak to wygląda z tej perspektywy, ponad 1500
pojedynczych zdjęć, które utworzą nam, mam nadzieję, że fajny timelapse z tego, co działo się nad Poznaniem. No ale nocka zarwana, ale nie żałuję. Słuchajcie, dla takich momentów, które naprawdę rzadko... Słuchajcie, nie będę wam też tutaj, nie będę robił, jak to się nazywa, copyrights dla Zbyszka. Jak chcecie, to zapraszam na kanał Zbycha. Już wam pokazuję, jak on wygląda. To jest ta stronka, czekajcie, bo tu ja mam trochę przycięte. O, to jest kanał Zbyszka, Miasto Niebo. Jak widzicie, tak samo zakręcony, jeśli chodzi o astronomię, jak ja, o podróże i zdjęcia. To wideo, które widzieliście przed chwilą, to jest tutaj trzecie. No i są pozostałe rzeczy, które warto przejrzeć, jeśli Was to interesuje. Ja często oglądam Zbycha, dlatego w zasadzie się do niego odezwałem i w sumie on ogląda moje zdjęcia czasami, a ja oglądam jego kanały, więc łączymy to wspólnie. Czekajcie, bo ja kurczę głupieję, bo mam na słuchu drugi ten odsłuch. Czekajcie, tylko sprawdzę, czy mamy dostęp, czy słychać w ogóle wszystko, cokolwiek na tym TikToku, bo kurczę, aż ciekawy jestem, bo testuję ten nowe studio. Czekajcie, dajcie mi chwilkę. Czekajcie. O, jest, dobra, okej, super. No to dobra, wracamy do tematu. Tak, to był ostatnio, przez to, że ja bardzo mocno, wracając do zorzy oczywiście polarnej, swego czasu mocno polowałem na zorze w Polsce i tak dalej, ale niestety częste wyjazdy na północ kończyły się fiaskiem i rozczarowaniem, dlatego zacząłem jeździć na prawdziwe zorze polarne, na przykład do Tromsø czy tam na Islandię. No, wiem, że każdy się łudzi, że uchwyci to zjawisko w Polsce i tak dalej, że to będzie piękne. No, prawda jest taka, że no niestety to nigdy nie będzie takie same. Wyjątkiem może być przyszły rok, czyli 2025, gdzie tak naprawdę Słońce będzie miało swój, już Wam pokazuję, swój szczyt w cyklu. Tu możecie sobie poczytać artykuły na blogu. Wszystkie artykuły, jakie znajdziecie tu na blogu, staram się bardzo mocno zapełnić i wykorzystać, wyczerpać temat, dlatego też są często aktualizowane. Dodatkowo każdy wpis jest przepełniony zdjęciami i filmami. 99% to są moje zdjęcia i filmy właśnie z podróży, więc to nie są stokowe zdjęcia, bo tam, które wykorzystywane są przez AI do generowania. A wracając do tego wpisu o zorzy polarnej, to wygląda to tak. I tutaj zobaczcie, tu jest właśnie wpis, który wrzuciłem właśnie, gdy była ta zorza widzialna 11 października w Polsce. I to są zdjęcia z Sopotu, z plaży. Tak to wyglądało. Już Wam pokażę, jeszcze miałem gdzieś tam timelapsa. Czekajcie. Tak patrzę, zerkam, czy to w ogóle widać. Timelapsik wyglądał. O. Czekajcie. Tak to wyglądało. To jest jeden z dwóch timelapsów. Więc no jak widać, da się coś zobaczyć i naprawdę byłem pod wielkim zdziwieniem to, co zobaczyłem, bo ta zorza była pierwsza tak mocna, którą widziałem w Polsce tak naprawdę. A tak jak powiedziałem wcześniej, dużo jeździłem i na polowania kupę lat temu, więc jest szansa, że w przyszłym roku będzie to wyglądało jeszcze lepiej. I nawet zobaczcie, teraz nawet NASA i NOAA mówi o tym szczyku słonecznym, który właśnie będzie miał szczyt w przyszłym roku, więc wszystkie te wyładowania, zakłócenia i osoby, które nie mogą spać, ma na to wpływ słońce. Oczywiście wszystkie te rzeczy związane z wulkanami, erupcjami, to wszystko jest powiązane i to ma połączenie ze słońcem.
idąc dalej, zobaczcie, to jest, no w zasadzie cały spis mniej więcej, co się znajduje w tym w artykule, czyli pokrewne zjawiska, jest ich nawet sporo, zjawiska, które warto się przyjrzeć bo może nawet o tym nie wiecie, że coś takiego istnieje, więc warto sobie spojrzeć i poczytać, że wszystko to na niebie to nie wszystko zorza i nie wszystko, nie tylko zorza, ale też są inne zjawiska, na przykład sprite'y, one w Polsce też nie są widoczne. Czekajcie, zobaczymy, może wam puszczę, jak to wygląda, tylko nie wiem, czy mi tutaj, okej. Sprite'y są bardzo wysoko w sferze. W zasadzie widać na animacji, jak to mniej więcej się alokuje. No, zorza jest po prostu niżej, nie? Zobaczcie, gdzieś tu miałem jeszcze wpis. O, właśnie to jest rzucone. Zobaczcie, są wysokości. Więc widać, jak wysoko lokują się te zjawiska. Czekajcie. No, wiadomo, tam jakieś pierdołki o mnie i o wyjazdach, jakie organizuję. Oczywiście zapraszam też poza kampem wspólnym Aurora Camp. Zapraszam też na wyjazdy ogólnie. Czekajcie, bo ja wskaczę z tematu na temat. Są na stronie, znajdziecie. Czekajcie, czy to w ogóle widać. Na stronie znajdziecie wyprawy, między innymi na Islandię i Norwegię. No niebawem wrzucę też wyjazdy na Maderę, trochę cieplejsze kraje. Myślę też nad Hiszpanią. I tu jak widać są kilkudniowe wycieczki. W zasadzie w okresie zimowym od października do połowy kwietnia to jest dużo, no po prostu żaza będzie na pewno, tak, wieczorami przy przeglądaniu. No i jak to wygląda, może znowu wam pokażę. Słuchajcie, tak spójrzmy sobie, na przykład 7-dniowa wycieczka. Jeszcze raz mówię, autopromocja, hashtag, lokowanie produktu. Tak to wygląda tutaj cenowo. Często ludzie szukają cennika, nie mogą znaleźć, nie wiem jak to się dzieje, wszystko jest w zasadzie widoczne i pod ręką. No i tu aktualne terminy. No pewnie te grudniowe raczej nie wypalą, bo jest jakieś małe zainteresowanie, szczerze mówiąc. Wszystko w zasadzie tu jest. I mniej więcej co obejmuje cena, czego nie obejmuje, tak, loty nie są w cenie, każdy kupuje indywidualnie, jeździmy razem na zasadzie self-drive, tak, czyli kierowcami są osoby, które jadą ze mną, czyli turyści tak zwani, zakwaterowanie w domkach, no i to, co zobaczymy podczas wyprawy. Tu jest akurat plan na 7-dniową wycieczkę, więc jest dużo więcej rzeczy do zobaczenia oczywiście. To jest wyjazd na południową Islandię, czyli nabrzeże całe. No jest ogólnie co oglądać. Powiem wam, że jeżdżę tam od 6-7 lat i za każdym razem widzę coś ciekawego i innego tak naprawdę. No, Islandia jest niesamowitym, ja to nazywam inną planetą. No i tak, to co może poprzeglądać, to zapraszam oczywiście. No i wpisy w blogu. A dzisiaj tak naprawdę głównym tematem, o którym chciałem powiedzieć, to jest region, jeden z regionów na Islandii, czyli to będzie Reykjanes. Teraz już do niego dojdziemy, to jest tu. I tak naprawdę przeskoczymy przez mapy. Czekajcie, czy jest to? Okay. Przeskoczymy sobie przez mapy i pokażę wam po kolei mniej więcej co się tam znajduje, a naprawdę uwierzcie mi, jest to region naprawdę bardzo ciekawy. Czekajcie, trochę się wariuje normalnie przez to na słuch w słuchawce. Czy jest w ogóle muzyka to nadal? Coś się otwaracz chyba wywala. Czekajcie, dajcie mi chwilkę. O. O.
Tak będzie chyba lepiej, co? Jak ktoś tam sobie cyka. Raz, dwa, trzy. Dobra, ja to już ściszam, żeby... Także oto widzę, Zbyszek pisze o zorzy. Zbyszek pisze, że słychać wszystko, więc lecimy dalej. Więc tak, już otwaram mapę. Przelecimy sobie po miejscach i będę wam pokazywał zdjęcia i filmiki z tego regionu. Holandia. Reykjanes. O. To jest ten cały Cypel, region. Zobaczcie, pokażę wam, jak wygląda cała wyspa. Czy to widać? Widać. Zrobiłem sobie kawę na to wydarzenie. Piję kawę litrami dziennie, tak naprawdę. W zasadzie czasami jest tak, że piję cały dzień tylko kawę. Jest godzina 20:20, ale stwierdziłem, że na takie wydarzenie zrobię sobie kolejną. Ok, więc zobaczcie, jak wielka jest ta wyspa. O, pokażę wam na przykładzie takim. Zobaczcie, to jest Anglia, a to jest Islandia. Wydawałoby się, że to jest wysepka, ale no naprawdę tak nie jest. No, Polska, tak? Na stronie jest rzucona mapka 1:1. Czekajcie. 1:1, jak wygląda Islandia w stosunku do Polski. Zobaczcie, może sobie to zobaczyć. A gdzie to jest? Aha, to jest tak? Widać. Czy tak naprawdę 1:3, tak? No ciężko sobie to wyobrazić, ale naprawdę w momencie, gdy jedziemy na wyprawę taką 7-dniową, wracamy do mapy. Gdy jedziemy na taką wycieczkę 7-dniową, to robimy tak naprawdę tą część tutaj. Czy w ogóle myszka jest widoczna? Czekajcie. Dobra, myszka jest widoczna. Czekajcie, mi tu na TikToku muzyka za głośno, tak? Zaraz to zmienimy. Muzyka za głośno, tak. Głośność. Ściągniemy. Okej. Tak, tylko robimy tak naprawdę ten region tutaj, na zasadzie nawet nie, przepraszam, tutaj dojeżdżamy maksymalnie. Tu jest Snowflash, to jest Vik, czyli ten taki znany kościół, ona jest zdjęcie, to widzicie. I no przeważnie mieszkamy w jednym miejscu, gdzieś czy tutaj, w jednym miejscu i ten domek, czy tam mieszkanie jest takim miejscem wypadowym, taką główną bazą, do której wracamy. I w okresie takim właśnie, dzięki za lajka Futuro, w okresie takim właśnie 7-dniowym wyjeździe robimy tak naprawdę 3000 km. Wiadomo, że to też nabija się kilometrów przez to, że się wraca w to całe miejsce, no ale siłą rzeczy, no tak jest tak naprawdę najwygodniej. Ludzie też często pytają, a czemu nie robicie tak, że zmieniamy punkt na przykład, że powiedzmy tu mamy domek, tak, objeżdżamy, tu mamy domek, objeżdżamy. No tak naprawdę robię prywatnie, jak jeżdżę sam, nie na przykład po Tajlandii, tak, ale tutaj no jest dużo ciężej. Raz, że koszty są bardzo duże, dwa, w momencie, zobaczcie, na ogół to jest tak, że wyjeżdżamy bardzo wcześnie rano i wracamy wieczorem, więc wyobraźcie sobie, że musicie się, teraz tak, przypuśćmy, wynajmujemy swój domek, tak, tutaj, objeżdżamy całość, wracamy, nie wiem, 7-8 wieczorem i kurczę, wszyscy są wyładowani emocją i już w zasadzie chcą tylko położyć i spać, żeby mieć energię na kolejny dzień. No i teraz załóżmy, że tak się dzieje, a w głowie jeszcze macie, że musicie teraz spakować
do kolejnego wyjazdu i rozpakować przy kolejnym powrocie, tak? Czyli kończy się dzień, pakujemy się, rano pakujemy walizki, torby do samochodu i jedziemy kolejne miejsce, tak? I znowu rozpakowanie rzeczy, nie wiem, kąpiel, jedzenie, wszystko pakowanie z powrotem i potem kolejnego dnia to samo. To była masakra, więc tak naprawdę lepiej jest zostać w jednym miejscu i jako bazę docelowo jeździć w kółko. I tak naprawdę w momencie, gdy wracamy, to już w zasadzie wszyscy w samochodach śpią, więc tylko kierowca jest aktywny i wy już odpoczywacie, tak? No to jest moim zdaniem taka najlepsza forma. Więc tak mniej więcej to wygląda podczas takich wyjazdów, 7-dniowych oczywiście, tak? Jak jest taka 4 czy 5, to wtedy robimy bardziej te regiony, albo po prostu ustalamy wspólnie z grupą, że na przykład zamiast powiedzmy tego regionu robimy ten region, albo odpuszczamy sobie Reykjanes i robimy to i to, czy Golden Circle, no to zależy od tego, co wy chcecie i tak dalej. W zasadzie każdy dzień jest z wami konsultowany, wieczorem i rano jest sprawdzana pogoda, bo na przykład w okresie zimowym może być tak, że aplikacji, która kontroluje, gdzie są update'y odnośnie dróg, może być tak, że pojawi się przypuśćmy rano informacja, że na przykład ta droga to jest najczęściej zamknięta, to tutaj, że jest niedostępna i nie ma przejazdu tak naprawdę, więc nawet by się nie dało wrócić, gdyby nas odcięło, więc zakładam to zawsze tak, że po prostu lepiej nie ma co się pchać i nie marnować dnia czy nawet nerwów, po prostu lepiej zrobić sobie inny region, tym bardziej, że to jest tak, że tu jest na przykład śnieg, a tu może być super pogoda, tak? No to jest wyspa, ona jest bardzo zmienna, to każdemu powtarzamy, że takie przysłowie Islandii, że jak ci się nie podoba pogoda, to poczekaj 5 minut, więc tak to wygląda mniej więcej, nie? No, jak zwykle rozgadałem się nie o tym, o czym miałem gadać, ale nakreślam wam mniej więcej, jak wyglądają wyjazdy ze mną na Islandię. Ok, czyli możemy wrócić teraz do regionu Reykjanes, tutaj. Czekajcie, co to jest Finy. Aha, to jest trochę nie widać tego. Muszę patrzeć też na podgląd, jak to widać, tak przyciąłem ekran specjalnie. Słuchajcie, Reykjanes jest bardzo aktywnym wulkanicznie regionem, szczególnie przez ostatnie lata. Tak naprawdę w momencie, gdy jedziemy przez te wszystkie tutaj pola tą drogą, to w zasadzie wszędzie jest lawa. Stara oczywiście, tak? Chociaż ostatnio tutaj gdzieś dzieje się aktualnie jeszcze, erupcja chyba jeszcze trwa. Tutaj jest po prostu w zasadzie nie ma przyjazdu i tu jest świeża lawa. Często jak tu się na przykład jeździe tymi drogami, to widać, że drogi są tak jakby położone na lawie. Bo tak faktycznie jest. Nawet teraz widać, w momencie, gdy jest aktualna erupcja i jest Blue Lagoon, to no wiadomo, Blue Lagoon jest takim punktem, który przynosi bardzo dużo pieniędzy dla kraju, więc robią wszystko, by tam był dostęp, bo to jest jedna z głównych atrakcji wyspy. I aktualnie było tak ostatnio, 2 tygodnie temu bodajże, tak, ta erupcja była, gdzie lawa zalała główny parking, bo dotarła aż tutaj. Teraz wam pokażę. Czekajcie, wejdziemy sobie na stronę RUF Polski. Jest taka strona, tak jakby jest powiedzmy, że rządowe, powiedzmy, portal, jest polska wersja, no bo nie wiem, czy wiecie, a na Islandii druga mniejszość po Islandczykach to są Polacy, więc jest to nas tam bardzo dużo. Czekajcie, bo teraz... To oczywiście wrzucałem na swoje portale, na Facebooka i na Instagrama informacje o tym i też była retransmisja na kanale YouTube'owym, którego też głównie nadaję. O, to na stronie, bo tutaj zobaczcie. Muszę ciągle zerkać. Aha, jest opóźnienie, ok.
na żywo. I tu była retransmisja, od kawałek włączę. Tak, zobaczcie. Ona ostatnie 2 lata, to w zasadzie ona wygląda bardzo podobnie, bo to jest wszystko, cała ta lawa wychodzi z jednego kanału, jednego pęknia, bo to jest tak naprawdę przechodzi przez tę część płyta tektoniczna, więc ona jakby spod niej, w tym miejscu, gdzie jest ta płyta tektoniczna, wychodzi właśnie lawa. Czekajcie, zaraz miałem wam pokazać, jak aktualnie wygląda dojazd tam. Czekajcie, bo to wrzucałem u siebie. Hmm, 5000 zakładek. Okej, bo tu było, będzie... Czekajcie, czy coś mi się nie zawiesiło przypadkiem, bo jakoś... Aha. Czy nie widać? Czekajcie. Aha, ojoj, Chrome, widzę, się coś zawiesił. Ale live jest, tak? Czekajcie, okej, to wszystko działa. Ostatnio właśnie Chrome coś ma, może pozamykam te zakładki. Czekajcie, na pewno chwilę zabiorę to. O, chyba odmoliło. O, okej, dobra, jest. Bardzo dużo, mam dużo zakładek i on wariuje. Czekajcie, już wam znajdę to gdzieś. Albo czekajcie, będzie lepiej, jak pokażę wam po prostu wejdziemy na grupę. To też jest moja grupa, zapraszam oczywiście. I to był wrzut. Live'ik. O, tu jest informacja o tym. O, zobaczcie i... Okej. I tu ta lawa przyszła tak naprawdę z tamtej strony. Czy to widać? Widać. Tu jest droga. I oni już... a tu jest... O, zobaczcie, tu jest Blue Lagoon. Tu jest zalany parking. I ogólnie to jest... Dobrze patrzę. Tu jest droga po prostu przejazdowa. I tu są stworzone wały zabezpieczające. I teraz oni tak naprawdę kładą na tej lawie drogę. O, to są nasypy, te właśnie wały. Tu jest droga. Okay. No tak to mniej więcej wygląda, tak? O, czekajcie, co tam się coś włączyło. I zobaczcie, ten region wygląda tak. Tu przez ten region, gdzie jest ten Grindavik, to miasteczko, tu przychodzi kanał lawowy. O tak mniej więcej. I tu jest ten cały region i tu tak naprawdę tu cały czas są erupcje. Teraz ostatnie w tym roku to jest H6 i w zasadzie one są w te same miejsce i lawa po prostu rok temu ona tutaj wywaliła, potem była druga szczelina, trochę zalała miasto, tak naprawdę 2 domki chyba uszkodziło. No i teraz lawa jakby znaczy szczelina się otwiera bardziej tutaj i ona tutaj zachodzi. No, teraz jest, mówię, to już 6. czy 7. erupcja w tym samym miejscu, więc lawa dużo szybciej się przemieszcza, bo płynie po starej lawie. I tu jest gdzieś ten Blue Lagoon. Gdzieś tu jest ten Blue Lagoon i w zasadzie już tu dotarło, tak? Czekajcie, wszystko działa.
wszystko działa. Tutaj coś niby jest. Dobra, testowo musiałem sprawdzić. A słuchajcie, tak wyglądała erupcja, to było rok temu. Takie były szkody. Czy to nic ciekawego? Tak naprawdę popękało całe miasto, potworzyły się szczeliny przez miasto. I była taka sytuacja, kurczę, dziwna, no jedna z obsługi, gdy łatali o, to tam może być ciekawie. Gdy łatali te szczeliny, to wpadł do jednej ze szczelin facet, on miał chyba starszy koleś już i po prostu zniknął. Okazało się, że pod spodem jest po prostu rzeka i go wciągnęło tak naprawdę. No, sorry, to widać. Wszystko jest zniszczone. Niesamowite jest to, że państwo dogadało się z miastem w taki sposób, że państwo wykupiło domy od ludzi prywatnych. Więc to jest niesamowite. Powiem wam, że miałem w tym roku się przeprowadzić na Islandię, ale finansowo nie dałem rady. A poza tym, przez to, że co się dzieje, to aktualnie to brakuje po prostu mieszkań, a jeżeli są dostępne, są bardzo drogie. Przez co to niestety, kurczę. Myślę, że trzeba mieć tak naprawdę na start, że się przeprowadzić, zamieszkać jakieś 30 000 złotych. Bo że kaucja jest jakieś tam razy 3. No chyba, że przez agencję jedziecie, to wiadomo, jest trochę taniej. Znaczy, inaczej to będzie wyglądało. Okej, no tak to wyglądało mniej więcej. To było rok temu. O, tu widać właśnie fajnie, jak przechodzą te płyty tektoniczne. Tu jest ten Grindavik, to miasteczko. Tak to wygląda. Powiem wam, jak byłem rok temu, tak, na erupcji. Po prostu była erupcja. Kupiłem bilety i pojechałem po prostu samemu zobaczyć tę erupcję i ona była w tym obszarze, tak? I akurat przez całą noc siedziałem z takim Islandczykiem Johnem i dużo rzeczy mi opowiadał właśnie o życiu ogólnie w Islandii i jedzeniu, no w zasadzie wszystko, dużo ciekawostek, które mi się przydały na pewno. O, czekaj, to jest fajny chyba z drona filmik. Jest taki kanał na... Nie, czekaj. Aha, to zrzut z kamer, pewnie było pierwsze otwarcie. Okej, i omówimy sobie mniej więcej te miejsca, które widać na mapie. Po kolei może, to mapa jest... 1000 zakładek. No, oczywiście zacząłem od tyłu. Czy mnie tutaj widać w ogóle? To okej, to jest tu. Zaczniemy może od tej strony. Tu jest, zobaczcie, tu jest Reykjavik, czyli w zasadzie tu jest główne miasto, tak? Islandii, czyli stolica, tak? My lądujemy przeważnie tutaj, lecąc z Polski. I to jest Keflavik. W tym regionie była baza, znaczy w zasadzie są nadal tam, chociaż nie wiem czy czynne, bazy wojskowe, chociaż jak jest rotacja, co jakiś czas pojawiają się tam samoloty, odrzutowce wojskowe. Jak byliśmy któregoś razu, to wspólnie z jakąś ekipą, to startował stąd B chyba 12 czy ten 20, ten był jest taki skrzydło. Niesamowicie to wyglądało. No i tak naprawdę w tym regionie były też ćwiczenia wojskowe i stacjonowała to amerykańska armia podczas II wojny światowej. Potem to była zimna wojna, więc no, trochę się działo. Była też jeszcze jedna baza, której widać ruiny gdzieś w tym miejscu bodajże, tutaj albo tutaj, nie pamiętam. To jest ten fjord Wielrybi, tak zwany.
Też bardzo fajnie widok, jak to się jedzie dookoła, może w przez tunel przejechać. E, I teraz tak, tu jest to główne lotnisko teraz i teraz tereny wszystkie czekajcie, może wezmę w taki sposób, o. O, zobaczcie, to jest widać jak to jest po prostu lawa wszędzie. I wszystkie te tereny powojskowe są teraz terenami mieszkalnymi, gdzie mieszkają ludzie. O kurde, coś mi tu lata. Czekajcie, zobaczcie jak to wygląda. Więc tak. Zobaczmy co tu jest. Tutaj te regiony raczej nie jeździmy, bo to tak jest to chyba jakiś skansen z tego co kojarzę. Gdzieś tu był taki. Czekajcie. Tu gdzieś było coś. O. No, latarnia taka tam, nie? I tu chyba jest gdzieś taki skansen z tego kojarzę. No dobra, ogólnie tam tak naprawdę nie zajeżdżamy. Głównym naszym celem przeważnie jest ta część tutaj. Tak naprawdę jadąc tutaj, w zależności od tego jak zaczynamy dzień, czy to startujemy z bazy i robimy kółko, czy nie wiem, jadąc z innego miejsca, to zajeżdżamy, to zależy od tego z jakiej strony zaczynamy ten region, tak? No teraz jest trochę to utrudnione przez to, że przeważnie tutaj drogi są zamknięte przez te erupcje, więc trzeba jechać jakby górą, więc to bywa różnie. Co my tu mamy po kolei? Już wam pokazuję, co to jest. Tak naprawdę na tej drodze widać mnóstwo, no, sama lawa to jest właśnie jedna z elektrowni, która pochłania energię tak naprawdę z głębi ziemi, czyli z term. Bo nie wiem czy wiecie, większość wyspy jest zaopatrzona w energię ze źródeł termalnych. No, płynie sobie lawa, ona podgrzewa ciepłą wodę i ta woda tworzy energię, oni ją pozyskują. Nie wiem czy wiecie, Islandia jest jednym z głównych technologicznych potentatów, jeśli chodzi o pozyskanie energii z term. Gdzieś tu miałem, czekajcie, jeszcze wam pokażę, jak wygląda wyspa pod spodem. Mówię, to jest mnóstwo zdjęć, filmów, ciekawostek o innych erupcjach. Gdzieś tu miałem fajną foteczkę. O, zobaczcie, to jest cała wyspa. I tak naprawdę to wszystko, co tu jest na czerwono, na pomarańczowo, to są... pod spodem jest po prostu magma. I tutaj przechodzi po prostu tunele magmowe. I zobaczcie, to jest ten region Reykjanes, gdzie jest najczęściej, tak? Tu są regiony, gdzie no, kiedyś po prostu waliło. Tu był... Hakla, tu gdzieś był ta ostatnia erupcja taka, co zablokowała Europę. Tak, nie, tak, to było tutaj. Więc widzicie, że tak naprawdę wyspa to jest jedna wielka bomba. Tu była wielka erupcja kilka lat temu i w zasadzie ona zalała całą, no większość wyspy, dużo osób tam zginęło. Jest tam, z tego co kojarzę, muzeum lawy i są też domki jako muzeum, które są zalane lawą. Warto tam podjechać, zobaczyć, są rejsy. I aktualnie buduje się tam wielkie spa, w zasadzie przy samym wpłynięciu do tego, na tą wyspę, bo startujemy mniej więcej tu. Startujemy, o to jest tutaj. Tu jest prom, wsiadamy sobie tutaj w prom i płyniemy na wyspę. I tutaj mniej więcej powstaje wielkie spa. Tutaj albo tu powstaje wielkie spa, czy konkurencja tak naprawdę dla Blue Lagoon. Potężne pieniądze. Tak, no i sobie tutaj jeździmy. Czekaj, to jest jakiś program 3D. O, jest 3D.
I sobie tutaj jedziemy na przykład tą drogą. I pierwsze co mamy, tu jest takie jeziorko. No tak naprawdę wszędzie są klify, ale tutaj mamy, to jest most. To jest most między kontynentami, tak naprawdę to jest ciąg dalszy tej płyty tektonicznej. Już wam pokazuję. Czekajcie, potwierałem znowu tych okienek. Może spis treści. Jak on wygląda, ten mościk? O, to jest to. Tak wygląda mościk. Tu naprawdę, kurczę, widoki są jak z księżyca. Czy to widać w ogóle? Witajcie wszyscy na TikToku. Na YouTubie też. Coś tam w ogóle jest. Czy gadam sam do siebie? Aha, ktoś ogląda. Okej, cześć wam wszystkim. Kto jest, kto zaczął tak naprawdę, to słuchajcie, to jest pierwszy live testowy tak naprawdę. Mówię o podróżach swoich i aktualnie rozmawiamy o Islandii i o regionie Reykjanes. Najbardziej aktywnym, jeśli chodzi o wulkany w ostatnim okresie, czyli ostatnie 3 lata tak naprawdę to się dzieje bardzo dużo. A szacują, że będzie jeszcze ponad 200 lat regularnych erupcji, więc na pewno nas sporo czeka. Kurczę, nikt nie reaguje. Zostawcie coś po sobie na YouTubie albo na TikToku. Wiecie jak to działa. Na pewno trochę to podbije i livestream i może konto. Ewentualnie zapraszam też oczywiście do subskrypcji, bo planuję takich live'ów więcej. Na pewno będą live'y z gośćmi. Myślę tutaj o osobach, które mieszkają w danych regionach, ale też w zasadzie osobami, które dużo podróżują. Ok, i teraz wracamy do tego regionu. A to moja mama akurat była też na jednej wyprawie ze mną też. O, to się załapała też. Taki jest widok mniej więcej z tego mostu. Z tego mostu między kontynentami. Cześć Ika na TikToku. Pokazuję wam dalej. Adwokat ja z innej wyprawy, zdjęcie robiła mi moja kobieta. Dała mi operację i powiedziałem, że mam wciskać przycisk. Nie wiem, czy wygląda bohater na wyjeździe. O, Mateusz jest z koło podróży, z ekipy, którą jeździliśmy przez lata. Już usunął komentarz. Kurczę byk. Pozdro, Mateusz. A, czekajcie, co to jeszcze mam jakieś podkłady. A, to tak działa. Naprawdę, no, krajobrazy są niesamowite, nie? Oczywiście, no, wyspę trzeba zobaczyć w każdych warunkach, czy to lato, czy zima, jesień. A tutaj na przykład tak z takich ciekawostek, bo też staram się wyszukiwać coś ciekawego, żeby wam pokazać na stronie. Nie wiem, czy kojarzycie coś takiego jak Down to Earth with Zac Efron. Po polsku to było Podróże z Efronem na Netflixie i on w pierwszym odcinku, bo co 2 sezony, jest właśnie na Islandii i spotyka właśnie, odwiedza ciekawe miejsca i fajnie, bo jest pokazane, jak wygląda faktycznie taka elektrownia termalna od środka. I to naprawdę to nie jest tak, że ona jest na wierzchu, ona jest w głąb, więc polecam zobaczyć. Zobaczymy trailer. Nie będę tutaj. Czekajcie, czy to będzie widać, ok. A, i on właśnie tutaj w tym akurat fragmencie idzie na ten mostek z drugim gościem. Nie będę, wiecie co, ten odpalał dźwięku, bo może być jakiś dźwięk, który mi... O cholera. Przy którego dostanę bana. No to widzę, pogoda mnie nie dopisała. No to jest Islandia, nie? No, albo się trafi, albo nie.
Tak to wygląda. No wiadomo, to wszystko jest polarowe, tak naprawdę tak samo jak, wiesz, wiecie, jest coś takiego jak ta czarna plaża, tak, która jest taka najbardziej znana. No tak naprawdę, no, większość plaży jest czarnych, tylko że ona bardziej ma tą nazwę z PR-u, bo no, tam zginęło trochę ludzi i tak są potężne fale i zdradliwie, że one po prostu zasysają osoby. Też wam zaraz pokażę, o co mi chodzi na filmiku. No i tak to wygląda, nie? W zasadzie tam jest parking, kawałeczek tu się podchodzi i możemy to przeglądać. Z takich ciekawostek to w tym regionie dużo testowanych było łazików z NASA. Ostatnio właśnie wczoraj oglądałem też taki dokument krótki, gdzie właśnie testują łazika, który będzie leciał też na Marsa i na Księżyc chyba bodajże. Czekajcie, szukamy dalej. Co mamy dalej? Ok, czyli to jest ten most. Tu jest też taka plaża i tu jest takie jakby jeziorko. Oczywiście to musi być naprawdę pogoda, żeby on tak wyglądało, bo tak to nie wygląda. I w zasadzie tu jedziemy, tu też zaraz będzie, to jest chyba wulkan. I tak, tu jest przy drodze wulkan, krater. O, tu widać mniej jak to wygląda. Można na niego wejść. To jest kolejny. Ogólnie raz, dwa, trzy. O, widzicie, to są. Czekajcie, zobaczę. To są kratery. I z nich te kratery. Znaczy, z tych kraterów to wylałaś tutaj cała lawa, nie? O, tutaj ten obszar. Ok. No i tu jest druga elektrownia. Ta jest nowsza. I tu jest to całe fajnie nabrzeże. Zaraz może sobie. Czekajcie, patrzę teraz jak to wygląda. Czy w ogóle. Czekajcie, czy mnie w ogóle słychać? Raz, dwa, trzy. Dobra, coś tam nie słychać. Okej, dobra. Wracam do tematu, więc tak. To może zaczniemy sobie od nabrzeża. Tutaj. Tu jest niesamowita altarnia. Czekajcie, zaraz ja pokażę. Pozamykam te zakładki, bo faktycznie zaraz zwariuje ta przeglądarka. Jeszcze mam coś otwarte. To jest jakiś YouTube, a to... Wrócimy sobie do... Kurczę, nie widzę tam zasłania. Aha, to jest ta latarnia. Tak ona wygląda w taki sposób z daleka. Jak jest zachód słońca, to ona wygląda bajkowo, jak taka... Co? Tak, Mateusz, się na pewno do czegoś dowiesz. Ty jedziesz więcej ode mnie tam na pewno, nie? I częściej. Mówię teraz do Mateusza, który jest na czacie. Mateusz też jest, no tak jak mówiłem, też działają wspólnie z chłopakami w koło podróży, też biuro turystyczne. Działają prężnie. Pozdrawiam chłopaki. Tak, to latarnia to jest fajnie, znalazłem na jednej ze stron animacji 3D. Proszę sobie to zobaczyć, jak ona wygląda. Zobaczcie, świetnie to jest zrobione. O. To ogólnie jest wjazd, tak naprawdę kiedyś to jest jakiś Porsche stał, pamiętam. Ktoś sobie stąd wjechał. Czekajcie, zobaczcie. Tu jest taki nagrobek z jakiejś kobiety, z tego co kojarzę. Coś kiedyś o tym czytałem, kurczę, nie pamiętam. Czekajcie, a nie ma zdjęć? O kurde, już się... No to czekajcie, wejdziemy sobie na Facebooka. Pokażę wam kilka fotek z tego miejsca. Trochę tego jest.
Czy mamy coś ostatnio? Nie mam tam niestety zdjęć z drona. Tak, jestem opuchnięty i niewyspany. Jak coś tym... Widziałem na tych swoich pierwszych rolkach, które rzucałem, że wyglądał jak... Bym kurde przy łopacie siedział. Aha, to jest fajne zdjęcie z tego mostu, o którym mówiłem wcześniej. Takie są krajobrazy. Swoją drogą mogliby tam kręcić nowego Riddicka z Willem Dieslem, bo wygląda jak Furia. Planeta w sensie, nie? Nie wiem, czy kojarzycie, czy wiecie, o czym mówię. Czekajcie, bo też są... Albo wiecie co, ja może po prostu przeglądarkę odpalę. Czy ona mi tutaj będzie się... Czekajcie, dajcie mi chwilkę. Przeglądareczkę. Myśmy to wrzucili sobie. A może na YouTubie coś miałem. Też tego trochę jest. Słuchajcie, odpalę wam coś na chwilkę, a ja przy tym czasie zrobię coś z przeglądarką, żeby wam pokazać bezpośrednio zdjęcia. Bezpośrednio zdjęcia tutaj w tym przeglądarce. Czekaj, tu, o, tak może zrobimy. Zaraz to ogarnę. Tak, to jest Gullfoss, wodospad. Niesamowity. Co robię na OBS-ie? Przeleciało, dobra, to jeszcze mamy. O, może Glamour. To jest potęga, wam powiem, ten wodospad. 200 metrów. Niesamowite miejsce. Dla mnie numer 1. Słuchajcie, nie przygotowałam się z tymi slajdami. Slajdy, co to jest? A w tym czasie, słuchajcie, może jakieś lajeczki, może coś poproszę. No, wiecie jak to działa, na pewno to pomoże w pozycjonowaniu moich streamów i w dalszych współpracach i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Subskrypcje, lajki, dzwonki i tak dalej. Dziękuję z góry. No dobra, to innym razem takie, bo widzę, że to będzie ciężko chyba. Chociaż czekać, okna, ekran, o. Może zrobimy tak. Weźmiemy ekran. Ten górny. Już do was wracam, czekajcie tylko już. Zdjęcia. Slajdy robione. Co to miało być? Ta plaża, tak? Latarnia. Słuchajcie. To teraz leci ten? Okej, to znowu Gullfoss. Aha, to jest tylko to. Pierwszy live, wiadomo, człowiek nieprzygotowany do końca, więc ja sobie będę wiedział, czego brakuje. Więc
Tak to jest. No to może odpalę. Tu jest niesamowity szlak. Tak naprawdę albo koniec, albo początek, w zależności od tego, jak zaczniecie. To prawie ponad 50 km. I pierwsze, byłem tylko na 3 km pierwsze chyba. W zasadzie same wodospady, nie? No to super. Mało ludzi to przechodzi, bo to jest nad Skogafosem, nad wodospadem Skogafoss. Czyli to jest wodospad, który tak naprawdę mogliście widzieć w Wikingach w serialu, gdzie Loki wylądował na Islandii i to w zasadzie był w filmie pierwszy jego punkt jakby, nie? I on tam się zakochał w tej wyspie. Szukam tych zdjęć z tego. Tak, tu akurat udało mi się polatać dronem. Byłem tam tak ogólnie spałem w samochodzie pod tym wodospadem, więc wstałem rano bardzo i wyskoczyłem sobie po prostu wcześnie rano, bo potem jechałem na wulkan. Więc no, nie widać za bardzo ludzi. A potem już było inaczej. O, czekajcie, to jest chyba coś. Ups, w górę. O. Czekajcie, co wam pokażę? Aha, nie. Pokazuję tego. No, czekajcie jeszcze raz. Miał być ekran. Aha, tam tutaj. Okej. Jeszcze chwilkę, dajcie mi jeszcze chwilkę, już jestem blisko. Mhm. Czy ktoś tu jeszcze w ogóle ze mną jest, czy ja już sam do siebie gadam? A, to jest... tak. To chyba to będzie. Jezu, coś tutaj nie bardzo.
dobra, chyba sobie odpuścimy. Kurczę, no dobra, wtopa mała. Dobra, kończymy to przeglądanie. Wracamy do... No niestety nie mam tych zdjęć, ale dobra, kolejnym punktem, który tutaj jest na mapie, za to... a czekajcie, przecież ja to mam swoje opinie. Pisz opinię. Dobra, czekajcie, mam sobie jakieś zdjęcia ludzi przecież. Okej. To są jakieś foteczki. O, tak to wygląda. To jest parking. Tu się wjeżdża. I tam dalej jest zaraz miejsce, do tego też dojdziemy. Mhm. O, widzicie, i tu jest zaraz też o tym zaraz opowiem, co to w ogóle jest. Słuchajcie, poproszę lajeczki, saby, dzwoneczki i inne. O, i teraz będziemy rozmawiali o tym punkcie. Czyli co to jest? O, kurde, były te zdjęcia. O, za nie spojrzałem, sorry. Słuchajcie, to jest taki jest widok z tej latarni. Na tym obrzeże całe. Tu może widzicie takie fajne zdjęcia z zorzą polarną. Są w necie dostępne. A, no i są tutaj... No, przestawiło się. Dobra. Czyli tu jest ta latarnia i teraz idziemy tutaj. O, tak? O, to chyba moje zdjęcie jest chyba tam. W mapach. Tak, no to jest to nabrzeże. I to jest w zasadzie jak podchodzicie do samej krawędzi klifu, to wygląda w taki sposób. Tu też są eksponaty, powiedzmy. A, to jeszcze jest zdjęcie z góry. No przy zachodzie tam jest bajeczka, naprawdę. Sztormowo bardzo. A, no i tam tak na nabrzeżu jest eksponat z serialu. Czy to w sumie film był? Nie wiem, czy kojarzycie coś takiego. Volcano Man. No jest komedia ogólnie. Jeżeli lubicie humor taki głupi trochę, Willa Ferrella, no, to może wam się podobać. Ogólnie to jest parodia Eurowizji. Teraz czekajcie, odpalimy tego trailera. Okej, dobra, jest włączone. Nie będę włączał, bo na pewno dostaniemy bana za tą muzykę. Czekajcie, to może powiększę. O, zobaczcie, jak to pokazane jest wszystko. Czy mnie słychać? Ktoś coś powie? Widzę ciszę na czatach. Wszyscy śpią chyba. Która to godzina w ogóle jest? Na 9 dopiero. Czyli godzinkę działamy. O, zobaczcie, jak to wygląda fajnie to nabrzeże. Jak to jest pokazane. I tam dokładnie, gdzie oni stoją w tym fragmencie, to tam stoi te pianino. No widać po tym... O, Skogafoss. Dawno tego nie oglądałem, ogólnie trzeba było zobaczyć, po prostu popatrzeć ze względu na krajobrazy. A o Skogafoss to pogadamy w innym odcinku podcastu. No tak, to jest w sumie teledysk tak naprawdę do tego filmu. O, zobaczcie jak to wygląda. Tak. No oczywiście na Netflixie. No to już jest, on już trochę ma. Nie pamiętam z tego to roku było. Ale ogólnie to pianinko sobie stoi, może sobie pograć i gdzieś jest chyba kod QR, gdzie można ściągnąć sobie aplikację i nanieść tak naprawdę na siebie te ich stroje do zdjęcia. Czy takie pieropusze, co oni są na tym... Gdzie to kurczę było? Nie był plakat. Oni... Kurde, to było w tym podglądzie.
oni mieli ten sceniczny wygląd, taki jak Piotrusze jakby. Czekajcie, zobaczcie, to jest... O. Takie coś takiego. To może jakby na siebie nanieść, zrobić sobie foteczkę po prostu. Z takich bajerów tam niedostępnych. No naprawdę dbają o takie rzeczy tam, o turystykę i rozwiązania. Tak naprawdę wszystkie rzeczy, takie tam, nie wiem, łodzie, czy jakieś stare tankowce, czy tam, które stoją na brzegach, to przynajmniej są umiejscowione specjalnie, żeby po prostu było atrakcją turystyczną, a często było też tak, że to jest jakaś prywatna ziemia. To podgląd tutaj. Okej, kolejnym punktem, który w zasadzie możemy go albo zobaczyć, tak jak mówiłem wcześniej, albo jadąc z tamtej strony, zajeżdżając tutaj, albo po prostu tutaj. Tu niestety nie wiem aktualnie teraz, bo to jest zmienne, że... sorry, to o tym mówię, bo czasami jest tutaj przejezdne i to jakoś był punkt do parkingu, coś takiego, tutaj chyba był dojazd i już może było przejechać, to był tylko deptak. Więc tak naprawdę trzeba wracać się, robić takie kółko tutaj, dookoła i z powrotem. I tu są te pola termalne, czekajcie, tu jest zdjęcie. I to mamy, i tak naprawdę tutaj przyjeżdżamy, z tej strony tam jest parking i tu sobie możemy podejść, zobaczyć jak to wygląda, jaka jest moc tego. Tylko czy zwalnąłem sobie zdjęcie z drona. Czekajcie, jest jakieś... O tak to wygląda. I tam jest ta elektrownia, która napędza tam okolice. Ogólnie jak ktoś nie lubi siarki, to na pewno tutaj będzie się męczył, bo bardzo czuć siarkę. Tak to wygląda. No i tutaj widać z tego punktu, tak naprawdę z drona, tą latarnię, o której mówiłem i te klify. No nas nie będę wymawiał, bo szkoda połamać języka, naprawdę to jest ciężkie do wymówienia. Jeszcze długo potrwa się nauczyć tego. I tak jak mówiłem, tu jest dojazd z tamtej strony, i tylko tu jest parking, tu już trzeba przejść, nie? Nie trzeba i tak czy jak robić kółka. O, zobaczcie jak to wygląda. O, tak. Tu widać jakieś takie postaci, nie wiem, czy jakiś był trap, czy jakiś... Coś to było, jest po prostu ustawione tak, no. Jest siła, nie? Natury po prostu. A to jest wszystko dostępne też na YouTube, możecie sobie to obejrzeć. O, to jest ekipą jedną grupą. Gdzieś miałem też taki filmik, jak tam przelatuje przez to chyba. Czekajcie, zobaczmy, jak to wygląda. Oczywiście też tu woda się wydostaje, tak? Też. Kto jest z nami? Podnieście ręce, dajcie kciuki do góry, może jakiś komentarzyk. Wiem, że nudzę pewnie, ale może kogoś to zaciekawi. Jeżeli faktycznie chcecie zobaczyć wyspę, tak najbardziej zapraszam i zachęcam. Wyprawy są niesamowite i krajobrazy. Czekajcie, żebym teraz nie... Kurczę, gdzieś mi się schowało. O Jezu. Dobra, następnym punktem, który zobaczymy, to też oczywiście jest jakiś wulkan, tak, który był aktywny kiedyś tam. I teraz tak, żeby tutaj dojechać, przejechać dalej, to raczej prawdopodobnie teraz może być utrudniony przejazd w tym kierunku. Chociaż ostatnio przed tą erupcją był dostęp do miasta, można było przez miasto przejechać przez Grindavik, to jest to miasteczko Grindavik, gdzie była ta cała erupcja. Czekajcie, czym czegoś nie opuścił. Pamiętam, że jeszcze byliśmy przed tą
przed tą erupcją, która miała miejsce w zeszłym roku, byliśmy nawet w miasteczku na Rybce, w jednym takim lokalu. No, gdzieś chyba tutaj było. Tutaj była ta stacja. Gdzieś tutaj był taki lokalik i była pyszna ryba. No i niestety potem jakoś miesiąc czy dwa później już miasto zostało zamknięte. I tutaj właśnie jedna erupcja właśnie, bo nie, podejrzewam, że to było jakoś chyba w listopadzie, jak szła właśnie lawa. O, tutaj widać mniej więcej jak jest, tutaj jest mniej więcej ta szczelina przechodzi i tu szła lawa po prostu. Były zbudowane wały ochronne dla miasta, tutaj, tak sobie szły i akurat lawa, która szła ze szczeliny, zatrzymała się tutaj, na tym wale przypuśćmy i otworzyła się kolejna szczelina, tutaj mniej więcej, tak? Coś w tym miejscu, coś takiego. I kurczę, jak nazwać ta lawa popłynęła chyba na te domki dwa. I ten jeden domek został zniszczony. Tutaj jeszcze pamiętam, że oglądałem wywiad z właścicielem tego domku, a widać tu jeszcze, że nie ukończone. Oglądałem wywiad z tym... Cześć Małgorzata. Podoba ci się? Nuda, trochę na pewno jest problem z wymową o moim wykonaniu. Staram się jakoś. Seplanić, czekajcie, napiję się kawy, bo teraz kurczę. Tak, jeszcze wracając do tej erupcji. Tutaj jak doszła lawa, to potem wypowiadał się właściciel tego mieszkania, czy tego domku, że dzień przed erupcją jeszcze był elektryk i już był skończony ten domek. No i niestety lawa pochłonęła to miejsce. To bodajże i to tutaj zaczepiło. No czekajcie, zobaczymy czy lawa burn house. Coś takiego. Na pewno będą jakieś filmiki. O. O tak to wyglądało. Widać? Widać. O, widzicie, tutaj właśnie tam jest, z prawej strony jest erupcja i ona doszła do tego domku i ten tutaj z prawej też zahaczyło, nie? O. Nie wiem, czy będzie widać czy będzie widać taka szklarnia, która przetrwała, no po prostu fuksem. O, widzicie, tutaj jest ta druga szczelina, tam u góry, czy widać myszkę? O, tam u góry jest wał stworzony i szczelina walnęła tak naprawdę ta główna za tym wałem, a tu otworzyła się kolejna i ta kolejna no przechytrzyła wszystkich i wylała się niestety lawą na te domostwa. Aha, tutaj też zahaczyło domek. A to może był ten drugi, a nie ten. Sorry. To już było prawie rok temu. Kiedy to było? 10 miesięcy temu. No. Kto jest ze mną? Widzę, parę osób to jednak ogląda. Ktoś tam się przykleił. Super. Dziękuję, że spędzacie ze mną czas. O, tak to wygląda miasteczko. Oczywiście wiadomo, to musicie wziąć pod uwagę, że tak to nie wygląda na żywo na pewno, bo te ujęcia, które są robione, już jest trochę inne, przeważnie są robione z drona z optyką 70 cm, czyli jest kompresja ekspozycji i to wydaje się, że to jest blisko, tak? Że to jest zaraz powiedzmy za domkiem kolejnym, jak jest ujęcie powiedzmy, jak jest ujęcie powiedzmy stamtąd, tak? No to wydaje się, że to jest zaraz przy kolejnych domkach, nie? To tak to nie jest, nie? No bo to jest to samo, widzę. O, tu jest jak lawa właśnie tarba do drogi. Tak to wyglądało. I potem przypuśćmy tak, tutaj lawa ostygła, o widzicie skręt na Blue Lagoon. Aha, tak, to jest w tą stronę w prawo, tam jest Blue Lagoon. I przypuśćmy, zobaczcie, to jest tak, że lawa ostyga i oni potem ubijają tą lawę
i kładą asfalt jeszcze nawet na dymiącej lawie. Tak to rozwiązują. Więc dlatego jeżdżąc w tym regionie, to po prostu widać jakby po bokach, że jest po prostu taki tutaj taka struktura, czyli po prostu stara lawa, tak, zastygnięta. No a lawa tak naprawdę w rękach, jak ją chwycicie, to wygląda mniej więcej jak Pumex, tylko że jest po prostu czarny, nie? Swoją drogą ciekawe, czy Pumex nie jest wykorzystywany właśnie do tego. Nawet powiem wam, że trafiłem kiedyś na jakiś żel chyba pod prysznic, nie pamiętam jakiej marki, z tym takimi, to wyglądały takie kropeczki czarne i to była po prostu lawa, nie? Jakby z elementami kruszywa lawy, coś takiego, no. Nie wiem jak to było nazwane, ale z lawą powiedzmy, no. Tak to nazywali. Więc lawa jest wykorzystywana do wielu rzeczy. Szczególnie tam na przykład na Islandii też jest wykorzystywana na przykład do tego asfaltu, tak? Dlatego ten asfalt jest tak odporny i naturalny, organiczny może tak. Dobra, lecimy dalej. Więc to jest Grindavik. Jak była tam troszkę, to tutaj stał cały czas statek taki marynarki wojennej. Obserwowali sytuację, bo nie, on był tutaj, bo lawa, tu był ten wał i lawa szła w tym kierunku mniej więcej tutaj. Tutaj wiem, że zabezpieczali to i ta lawa szła tutaj. Było prawdopodobieństwo, że dojdzie do wody, ale no nie doszło. Aha, i tu jest ta szklarnia. Tak, to jest szklarnia, gdzie no, lawa przychodziła po prostu koło niej. To było niesamowite, że tak się zachowała. No i to jest ten Blue Lagoon, tak. No, Blue Lagoon fajne, na pewno dla wielu osób fajne miejsce do zrobienia ciekawych zdjęć. Bardzo tłoczno, dość drogo, bo wstęp tam chyba na te najtańsze kary to były za 400, z tego co kojarzę. No a tam były 3 maseczki, chyba jakiś drink, coś takiego było. A no i teraz zobaczę, tu lawa stała się teraz przy tej erupcji, co nadal trwa, to zalała ten parking, tak? Czy ona szła sobie... O, to jest to pęknięcie, ta szczelina i tym razem lawa tutaj popłynęła i tutaj się dostała na parking aż, nie? Więc, ale to dlatego, że w tym miejscu rozlewała się lawa przez, no tam ostatnie erupcje i po prostu lawa płynie po lawie i jest to dużo szybsze. Dobra. No i po drodze to mamy jakieś tam małe miejscowości. O, tu jest też fajne. Okej, dobra. I teraz tak. Tu wam pokażę ciekawe rzeczy. To zwrócimy się do zakładki o wulkanach, erupcjach wulkanicznych. Bo tak, jak byłem właśnie rok temu, to był parking do erupcji i stąd szło się aż tu. Czy to widać? Tutaj 8 km. I tam była ta erupcja, gdzie był dostęp do niej. I wam zaraz pokażę, jak to wyglądało. Erupcja wulkanu. Trochę to było. Halo, kto jest ze mną? Kto jest ze mną? Chyba nikt nie zostawił lajka, ale jesteście, nie? Kurde. Nikt lajeczka nie zostawił. Nigdzie. Czy mi się wydaje, nie wiem. Czekajcie, może to ja tu nie widzę. Ktoś zostawił coś u sobie? Jakieś lajeczka? O ja. Kto tu jest jeszcze? 4 osoby widzę na YouTubie. O kurczę, nieźle. Super, dziękuję, że jesteście, naprawdę. Doceniam, że Nelcik z was nie pochłonął, tylko takie gadanie o głupotach. Znaczy, no, w sumie dla mnie to ciekawe rzeczy. Słuchajcie, tak to wyglądało. Tak jak mówiłem wcześniej, byłem na tej erupcji. Wywaliło, kupiłem bilet, rzuciłem parę zapytań, czy ktoś chce się przyłączyć, żeby rozdzielić koszty. Nie było nikogo.
Oczywiście na grupach mi posądzali, że zabieram grupy, żeby kasę na nich zarobić, to po prostu głupota, nie? To wszędzie rzucałem, że jadę z kimś, żeby podzielić koszty, no ale to tak jest niestety. No tak to wyglądało. Słuchajcie, jak to telefon pokazać? Widać to zdjęcie, tak? O, tu było wejście tak jakby na ten teren. I tak naprawdę ogólnie był zakaz wchodzenia tutaj, ale tutaj było bardzo dużo ludzi na tym wierzchołku. Ja byłem na tej drugiej górze. W zasadzie całą noc tam siedziałem, do tu chyba o 7-8 rano i właśnie tutaj z tym Johnem, z Islandczykiem, którym tam siedzieliśmy całą noc. Widać, helikopter latał, ogólnie bardzo dużo samolotów, helikopter latało w kółko tak naprawdę nad erupcją. To było żniwo zarobkowe. No i powiem wam, że jak przyjechałem tam, jakiś filmik mam rzucony. O, no to film, który nagrywałem z drona. Jak przyjechałem tam oczywiście strzeliłem. Nie wiedziałem jak to będzie z tą policją i tak dalej. Chodzi mi o wyciągnięcie drona, nie? Ale stanąłem na chwilę i dosłownie dronów to tam było mnóstwo. Po prostu to była ścieżka, nie? Jeden za drugim. O, helikopter leci. No dronów było masakrycznie dużo. Jeden za drugim. I ja puściłem, bo miałem do AK-2 wtedy, puściłem swojego jednego i w zasadzie jak wisiałem nad lawą, to bo jest tak, że w momencie, gdy dron traci łączność, zapomniałem powiedzieć, dużo będzie, pewnie jest U, I. Sorry, tak niestety na początku będzie. Więc drony mają to do siebie, że mają takie zabezpieczenie, że jak traci łączność, to wraca do punktu początkowego startu, jeżeli go odpowiednio ustawicie. Ale on to robi automatycznie, więc w momencie, gdy startujecie dronem, to potwierdza, że home point, coś tam. No i potem, gdy tracicie łączność z nim lub coś takiego, to wtedy dron wraca na to miejsce, gdzie zaczęliście, więc to jest jakby super plus. I wtedy, gdy latałem tam, to było tak, że on stracił tę łączność przez to, że było bardzo dużo dronów na miejscu. I na ekranie zobaczyłem, tylko wisiał nad lawą i robiłem jakieś zdjęcie, pamiętam, i tylko zapalił, ekran zrobił się czarno-biały. Ekran zrobił się czarno-biały i mówię, no kurde, podejrzewam, że któryś dron FPV przywalił do niego, a drony FPV nie mają czynników i go po prostu rozwalił, nie? No i zacząłem rozmawiać wtedy z tym Islandczykiem i mówię, kurde, właśnie straciłem drona. Czekajcie, sprawdzę jeszcze, co to się dzieje na tym TikToku. Straciłem drona chyba, nie? I tak zaczęliśmy gadać. I dosłownie, no nie wiem, parę minut minęło, patrzę, kurczę. Akurat był postawiony też aparat na statywie, który robił sekwencje timelapsowe chyba bodajże. Albo nawet któryś z filmów. Chyba ten, co jest właśnie na dole w pasku. Co to jest to? Ta lawa. I robił sekwencję i patrzę, leci dron i ląduje pod moim tym, przy moim, no, jak to się nazywa, przy moim aparacie. Mówię, kurde, nie, ja tak się ucieszyłem, bo to było tak naprawdę połowa mojego wjazdu. Czekajcie. No to było naprawdę... Aha, dobra, tutaj leci. Czekajcie, zobaczy. A, to widzę, że Kory trochę ucina na tym TikToku. Czekajcie, trochę tam przygotuję to jeszcze. Osoby, które są na właśnie TikToku, cześć. Opowiadam trochę o Islandii. Hashtag autopromocja. Teraz, okej, i więc, no tak to wyglądało. Tu już byliśmy na samym końcu rano. To nie leci. Na samym końcu samego rana tak naprawdę O kurczę. O Jezu, same jakieś fuck-upy. Byliśmy pod samym kraterem, no czy w samym, no tam ze 100 metrów może, no nie wiem, coś koło tego, nie? I to było, tak to wygląda, aha, tu czekajcie, to jest film. No tutaj akurat jest kanał gościa z Islandii, Izaka. No wiadomo, on ma dostępu, on teraz niby tam jest jakimś tym
w biurze pracowym, więc ma nawet jak jest erupcja, jest zakaz wjazdu, to ma tam wstęp na to. Jak są właśnie erupcje, to on zawsze nadaje na żywo. To jest jeden z filmików z tamtej erupcji. No kurde, on naprawdę niesamowita kasa, jeśli chodzi o sprzęt. Na jeden z filmików widziałem po prostu, że latał, to chyba się nazywa Matrix, tak? To on kosztuje tam, i to dwójka i ona kosztuje chyba 120 tysięcy, nie? Więc jakość filmików, zobaczcie co ludzie, jakość filmików jakie wrzuca naprawdę, no, jest zajebista, nie? Zobaczcie, to są ludzie właśnie przy labie, to jest kurde. Powiem wam drugą historię, gdzie znowu straciłem drona w ten sam wieczór. Było tak, że siedzieliśmy już na tej górze. I była bardzo mocna mgła. Ja nie wiem, jak po prostu chyba nie zauważyłem tego, że dron właśnie nie zapał tego home pointu. No i słuchajcie, robię zdjęcia, robię filmy i wracam patrzę, że tam stało, nie wiem, minuta, dwie do lądowania, bateria się wyczerpywała, więc wracam sobie, nie? No i kurde, patrzę, że w zasadzie już powinienem widzieć tego drona przed sobą, ale go nie widzę. No mówię, kurde, co jest grane, gdzie ten dron, nie? No i zacząłem wariować, podniosłem go wyżej i ustawiłem, żeby lądował na home point awaryjnie, no ale widzę, że kurde, ląduje, ale go nie ma. Tu gdzie ja jestem, tam gdzie on powinien wylądować. I nie wiem jakim cudem on jakoś sobie ustalił home point w innym miejscu całkowicie. I tak siedzę, patrzę się w lewo, widzę gościa, do którego leci dron i ląduje. Mówię, kurde, to chyba mój, nie? Ale patrzę, gość zaczyna nim sterować, mówię, nie, to nie mój. Się okazało, że mój dron poleciał... O, czekać, to jest ta góra, na której siedzieliśmy chyba. Czy nie? Nie, my byliśmy tutaj po prawej. I tam mi wylądował właśnie dron tak koło krateru. Czekajcie, czy będzie to widać. I kurczę, zbiegliśmy z góry. O. A on lata z tej góry, co my byliśmy. Widzę. To pokażę to. O, tak. Ja tu siedziałem na tej górze i ten dron poleciał w tamtą stronę i tam gdzieś wylądował. Więc biegliśmy z tej góry i ten John, ten Islandczyk zabrał mi ten sterownik. Mówi, kurde, ja idę go poszukać, nie? Bo tam jest, nie wiem, osoby, które po prostu nie latają, to powiem wam, że jest coś takiego, że można sprawdzić, jest taka mapa, podgląd GPS i on jakby zapisuje stan lotu i wtedy widzicie, gdzie on latał, w jaki sposób, można to potem otworzyć i też można go po prostu znaleźć, tak, bo widać w rumieńcu zakończył się lot. No i on tam pobiegł, skubaniec. Ja mówię, no kurde, gdzie on pobiegł, nie? A sprzęt tam został na górze, aparaty, wszystko. I co? No i go znalazł, nie? Przybiega, mam, był tak zajarany. I mówię, kurde, nie wiem jak mu podziękować teraz, nie? Ogólnie podziękowałem, w taki sposób dałem baterię całą do drugiego drona, tego Mavica 2. I on też miał Mavica 2 i latał tym Maviciem jeszcze, zrobił parę ujęć nad wulkanem i najlepsze było to, że jak już bateria się kończyła, to dron zaczął lądować nad kraterem. Sekwencja mu się zaczęła włączać i on lądował nad lawą, nie? Wpadał do krateru, ale go wyciągnął. I kurde, moja bateria by się jeszcze uszkodził, nie? Ale mówił, że ten mój dron wylądował bardzo blisko, tak jak widać tu ten mech, który się pali, że on właśnie wylądował bardzo blisko tej lawy, tego mchu, że w zasadzie parę minut pewnie i by go ogień pochłonął, nie? No i tak to wyglądało mniej więcej. O, i zobaczcie, tu było tutaj. O, tu jest fajny. Czekajcie, czy to pokażę wam. Tu jest fajnie jak to wyglądało, zobaczcie. Ta erupcja, o której teraz mówiłem, ona była tutaj. Tu się otworzyła szczelina. Ale ona tak naprawdę zaczęła się na przełomie lat. Tu jakby na górze. Widzicie, to jest 2021, 2022, ona schodzi tak jakby półkę niżej. Skończył się tutaj. Także kurczę, o. A teraz tak jakby ta szczelina, sorry,
A teraz to się dzieje... Oj. Tu się to wszystko dzieje w tym miejscu. O, nie widać tego. Czekajcie. Tu się to wszystko teraz dzieje. O Jezu. Tu się to wszystko dzieje teraz, nie? No i dobra, tak to wyglądało. O, tu nawet była mapa, gdzie można parkować, co było zamknięte i tak dalej. A widzicie, to jest chyba nadal aktualne. Kto jest ze mną jeszcze? Nie śpicie? Łapki do góry. Na TikToku, słuchajcie, ekran jest po to, żeby wciskać tam. Ja też to wyczaiłem, że jak się wciska parę razy, to się serduszka włączają takie na ten polajkowanie tego live'a. Więc jak możecie, to po prostu klikajcie, ile się da, wtedy mi algorytm podbije tego streama. A ja się postaram przez to podziękować wam w taki sposób, że będę gadał częściej i więcej. A na YouTubie lajeczki, suby, dzwonki i inne bajery. Dziękuję. Niestety trzeba się prosić. Powiem wam, że na kanale... No kanał nie jest duży, bo mnie tam jest pierdoły jakieś, nie? Wrzucam swoje filmiki z tego. Ile to mamy? 530 osób, tak? I z oglądających jest może... Osoby, które oglądają kanał, jest może obserwujących może z 5%, nie? Więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam do subskrypcji. A my wracamy do kolejnego punktu na mapie. Bo teraz mówiłem wam o... O, tutaj, tutaj. O tym punkcie. Czyli o tej erupcji. Ogólnie to... czekajcie. Ta droga tutaj jest niesamowita przez ten... To jest takie wzniesienie. Czekajcie, gdzie to miałem zdjęcie z tego. Na Instagramie może wam pokażę. Chyba to niedawno było wrzucane. No, trochę tych zdjęć jest. Staram się wrzucać cały czas nowe też, bo dużo, no niestety tak samo jak na Facebooku, na YouTubie, to wszystko jest tak, że wiecie, te zdjęcia i film, które były wrzucone, one po prostu idą nicość, nikt tego nie skipuje, nie obserwuje, nie ogląda. O, zobaczcie, to jest ta droga, to się tutaj zjeżdża w dół i tam dalej właśnie już jest ten Grindavik. Tak jest na rowerze, tak ono wygląda. No, jak jest właśnie też, to jest tak fajnie płasko. Jak jest to właśnie taki zachód słońca, to wygląda to super. Jest taka przestrzeń po prostu nieskończona, nie? Jeszcze może będzie... A, i okej, tu jest też fajnie. I to, jakby wam to powiedzieć... Tam mniej więcej jest to, co pokazywałem przed chwilą, czyli ta droga. O, to jest całe nabrzeże. Zobaczcie, to wszędzie to jest stara lawa. Ona tutaj fajnie... Ona tu schodziła po prostu do wody i świetnie to wygląda, bo jest połączenie skały z lawą. I to takie, kurde, no, widać po prostu, że zachodziła jakaś reakcja, tak? Czyli zderzenie wody z ciepłem, z lawą. O, tu jest chyba, nie, to już jest co innego. O, tu jest jeszcze, nie, to jest jezioro. Dobra, wracamy dalej. Czyli mamy to... Czy to było to tutaj? O, nawet jest punkt zaznaczony. Czekajcie, zobaczymy, jak to wygląda. O. Widać. Aha, to będzie kolejny, który już jest dalej. O, tak to wygląda. Tam jest ta droga, właśnie widać ją. Halo, halo, jest coś ze mną? Kto mnie ogląda jeszcze? Ktoś ogląda. Nie jest gadanie do siebie. Ale słuchajcie, live tak czy siak będzie zapisany na YouTubie. Nagrywam go też w razie czego. Więc może będzie do niego wrócić. Jak zwykle zapomniałem wrzucić info, że leci live na Instagrama i Facebooka. No ale dobra, to potem wrzucę do retransmisji. O, a to jest najbardziej znana fura na Islandii, czyli Dacia Duster. Często właśnie zimą jak się jeździ, to w rowach leżą.
albo w jakichś dziwnych miejscach niedostępnych. No ludzie mają wyobraźnię, to tego nie zaprzeczę. Dobra. Tu wam jeszcze pokażę fajne... Aha, to jest... Aha, to są te klify. Tak. I tu są klify... Czekajcie, może tam... Gdzie jest to, co mówi? To nazwę. Czekajcie. Chodzi mi o to, żeby YouTube powiedział, znaczy nie YouTube, tylko Google powiedział, jak to się nazywa. Bo jak widzicie, wymówić to jest masakra. Na Wikipedii chyba, nie? Dobra. Innym razem, słuchajcie. Chris Wigburberg, coś tam. Jest ciężko. Szczególnie dla takiej osoby jak ja, która, jak widzicie, gada niewyraźnie. Dobra, i to są te klify. Tu jest, wam powiem, po prostu baja. Jest bajka. Ciężko tam jest dojechać. Trzeba bardzo wolno się przemieszczać, bo jest bardzo dużo kamieni wystających. Wystających po prostu z ziemi, no bardzo wolno trzeba jechać, bo można przejść po prostu opony zwyczajnie, nie? Jak jest sztorm, to tu jest po prostu magia. Czekajcie, odpalę na to jakiś filmik. Nie będę wrzucał dźwięku. O, tu był akurat sztorm. I tu jest bardzo dużo gnieździsk ptaków różnego rodzaju. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu po prostu widać naturę, jak jest potężna, te fale po prostu. No wiadomo, kamera tego nie odda, żadna bliskowa i tak dalej, to jest potężne, to jest po prostu potężne. O, no z niebo wróciło. Słuchu, cześć. Teraz mówię o klifach. Dalej jesteśmy w regionie Reykjanes, półwyspie. O, zobaczcie, jak te fale. Po prostu tak jakby w wolnym tempie, ono jest tak potężne, nie? To, mówię, tego nie odzwierciedli to wideo. I błach, uderzenia o tą te uderzenia tej wody o te kamienie, taki huk jest naprawdę super. No ale tam trzeba jechać prawie, o nie wiem, z pół godziny chyba od drogi głównej. No dlatego, że po prostu dojazd jest ciężki. Czy coś tu jeszcze wrzucałem? Dobra, to nie, to idziemy wtedy dalej. Czyli to było tu, ale pokażę wam jeszcze coś. Tylko teraz ciekawe, że to było tutaj. Bo wtedy, bo zaraz pójdziemy trochę dalej, ale jeszcze odbijemy wtedy. Aha, bo to te jeziorka są, ok. Aha, tu byłem na tym. Okay. Aha, pokażę wam coś super. Wrzucałem to chyba ostatnio na grupę. Gdzie jest to? Tu? Tak. Słuchajcie, to jest niesamowite, nie? Ktoś miał taki pomysł, żeby zrobić wjazd do wulkanu. Starego wulkanu, nieaktywnego już oczywiście. Wyjeżdżamy tam taką gondolą. O. Do tego wulkanu, nie? Kurczę, masakra, tylko że jest strasznie drogo. Jakoś wychodziło chyba 1500 zł. O, zobaczcie, to jest w dół. I tam macie coś takiego, nie? No, zaraz wam pokażę filmik z tego od nich.
jesteście po prostu w wulkanie. Niesamowite to jest, nie? Może kiedyś jak zbieram grubszą mamonę, to się zdecyduję na to. I o ile to nie zniknie z powierzchni, bo wiadomo, tam jest dużo się dzieje aktualnie, jeśli chodzi o te erupcje, więc może być też, że w pewnym to się zawali. Czekajcie, wejdziemy na ich stronę. Boli mi też, ja to wrzucałem na grupę. Czekajcie, ile tam było? Tam jest chyba 100 metrów? Krater 4000 lat temu powstał, tak? Foteczki. Ale słuchajcie, no czekajcie. Tour de Vulcan, ok, tu jest chyba coś. 4005 metrów, 1000. O, 200 metrów zjeżdża się w dół. Że powiem wam, że kurczę kozak, nie? No wiadomo, nie na nasze kieszenie. Ale myślę, że to chociaż raz w życiu trzeba zrobić. Nie wiem jaki tam jest czas po zjeździe, ile oni dają, czy to jest, nie wiem, pół godziny, czy godzina. Nie wiem, pewnie gdzieś napisane jest. Aha, to jest 500 metrów elevation. Dobra. Czekajcie, pokażę wam jak to wygląda na ten ich filmik. Wrzucałem go na grupę. Kto jest ze mną? Halo? Czy jeszcze kogoś tu mamy? Pomacham dla tych, którzy są obecni. Noc niebo chyba jeszcze jest, tak? Czekajcie, co gdzieś będzie. Lajki, suby, dzwonki, co tam sobie wymyślicie na TikToku, serduszka. Róbcie co chcecie. Kiedy ja to wrzucałem, kurczę? No, mam dużo autopromocji, tak? Matko, bo to tak dawno było? Czy już to przeoczyłem? Nie no. Kurde, kiedy to było? Nie, to znaczy to było wcześniej. Koniec. Chcę wam pokazać ten filmik z tego wulkanu, do którego się wjeżdża. Ale gdzie on się, kurczę, schował? No nie wierzę. No słuchajcie, myślałem, że go wrzucałem niedawno, a to o ja jak ten czas opierdziela. Albo już po prostu zniknął. Kurczę, dobra. To słuchajcie, wyjdziemy tak sobie przez nich. YouTube. Noc to niebo, widzę, jak najbardziej jest z nami. O, czekaj, bo chcę pokazać ten ich... O, to chyba to było dobre. Oczywiście dźwięku nie włączam, bo nie wiem, co tam, jaki jest podkład. No wiadomo, przyjeżdżamy tam na miejsce, rozprowadzeniem opowiadają historię. No i tak to jest podejście do tego krateru. Zobaczcie, jak to wygląda. Kurczę, co? No tam naprawdę, jak ktoś ma ziemię, na której jest coś, jakiś krater czy coś, to mają w zasadzie klientów do końca życia, nie?
Potem dojdziemy też do Lava Tunnel, który trochę dalej. I tam jest po prostu podobnie zrobione, że jest taki domek, sobie stoi na zewnątrz, a ludzie po prostu przyjeżdżają tam na chwilę. Tam jest chyba 1,5 kilometra chyba ten tunel lawowy. Ale pokażę wam jaki jest myk dalej, bo można do niego pojechać z innej strony, gdzie jest za darmo wejście. Tylko po prostu oczywiście nie ma tej ich iluminacji i nie jest oświetlone wszystko, tak? No ale nie jest jakoś drogo, nie pamiętam ile to kosztowało, ale nie jest jakoś drogo. Jest też tunel, lawa tunel. Chyba 8 km ma. Tylko tam są punkty, trzeba na czworaka chodzić. Słuchajcie, co to... No dobra, tak to wygląda, no na pewno jest niesamowicie. Wybaczcie sobie, stoicie w cave'ie, no, w jaskini, która ma tam 200 metrów, tak, wysokości. Tak, i ono jest, ten punkt jest tutaj, tak. Co to było? Aha, i ten punkt jest tutaj, za tą górą, a ja byłem tutaj, podjechałem sobie rok temu właśnie. Kurde, nie chcę powiedzieć, czy to jest to samo miejsce, ale tam podobno jest wejście, nie? Nie wiem, no to jest coś takiego. O, zobaczcie. Ja tego nie widziałem, no nie wiem, kurczę, może... ile to jest? To jest chyba właśnie to przejście... tak, na stronie. Pewnie słyszycie, jak macham tą rolką. O, to dobra, może tak. No kurczę. To ja chyba nie wrzuciłem tego. A dobra, to jest pewnie jako interior. Mhm. Dobra, to wam pokażę. No ogólnie na pewno tam byłem, tylko że tego wejścia tam po prostu nie widziałem, nie? Było tak ciemno. Ale nagrałem, no to wygląda tak, nie? Że jest takie wejście. To jest krater. Ogólnie zobacz, oto jest ten tunel lawowy. Nie wiem, czy wiecie, jak to wygląda, że dzięki Mogarze za za rączkę. Dzięki. Wygląda, nie wiem, jak wiecie, dlaczego, jak to wygląda z tą lawą. W momencie, gdy ona jest pod powierzchnią, to jest jako... Jest pod powierzchnią, to jest magmą i ona po prostu idzie w górę, tak? Przebija się przez struktury właśnie ziemi, skały i to wszystko i też dlatego to powoduje te trzęsienie ziemi, bo ona po prostu przebija się. To jest potężna siła, to jest ciśnienie i ona właśnie drąży takie tunele lawowe, magmowe i wtedy wybija się na powierzchnię, tak? I wtedy już jest lawą i tworzą się kratery i tak dalej. No i te tunele potem są, tak jak tu widać, puste, tak? Pokażę wam filmik z tego regionu, który nagrałem. A do czego to jest? Dobra. On the travel. Kto tu jest ze mną jeszcze? Ktoś tu jeszcze ogląda? Ktoś jeszcze ogląda. Ktoś jeszcze ogląda. Słuchajcie, tu gdzieś miałem filmik z drona z tego punktu.
cholernie biało, ale udało się uzyskać stabilny w miarę obrazek. O, to jest tu. O. Tak wygląda właśnie lawa stara. Ona jest porośnięta już tym meszkiem. Oni z tego mchu robią, kurczę, herbaty i tak dalej. W zasadzie oni, no to jest niesamowite, że potrafią wykorzystać wszystko, co jest naturalne, tak? I czepać na tym niezłą kasę. O, zaraz będzie... O, zobaczcie, i tu jest po prawej wejście do tego tunelu. I on po prostu idzie w taki sposób, tak? Tu nie wiem, czy to się po prostu zapadło, bo było wyżej, czy zwyczajnie tu może była jakaś mała erupcja, że po prostu lawa wywalała. Bo w zasadzie widać, że to jest takie pomarańczowe, czy siarkowe, więc możliwe, że był jakiś wyrzut z lawy. No i tu jest taka ścieżka zrobiona, to wszystko przygotowane oczywiście. Jest sznureczek, bo oni bardzo dbają o to, żeby nie chodzić po tym meszku, to jest dla nich świętość. I tak są krajobrazy dookoła, nie? Nieskończoność. Zobaczcie, to wszędzie ta lawa. I tam za tą górą właśnie jest ten wulkan, na którego można wjechać sobie. Oj, aż będziemy wjechać do to pokazałem wcześniej, tego krateru. I taka jest przestrzeń. No mówię, wtedy bardzo biało, ale tutaj tego nie widać, jest na stabilny obrazek. I tam dalej, tutaj za tymi gorami są po prostu te erupcje się odbywały, na której byłem. Więc można zauważyć, że po prostu to mogło iść w tamtym kierunku, czy tunel może być nawet tam, tak, w tamtym kierunku. Tak jak tu było, o, zobaczcie tutaj. No, czy to jest gdzieś tu, tak? I to lawa, te tunele, te magmowe, tak sobie to idą i do Grindeviku. No. Idziemy dalej. Naprawdę, to jest nabrzeże, jak się po prostu jedzie te, nie wiem, parę godzin, to jest po prostu cały czas kosmos, tak? Takie właśnie krajobrazy, nie? No, po prostu lawa, nieskończoność. Potem w innych regionach jest po prostu księżycowe krajobrazy, potem są jakieś góry, lodowce, no jest magiczne miejsce. No, ja jestem zakochany w Islandii, dla mnie to jest drugi dom to Islandia, potem Tajlandia, nie? No i tutaj się przyjeżdża od głównej, o gdzieś machnęło jednak trochę przy lądowaniu na wietrze. Chyba tam stoję. Okej, dobra. Więc mamy to. Czy to jest tutaj ten obszar, który gdzieś na wideo. Więc ja tu byłem, tak. Tu jest ten wulkan. No ale zaraz się cofniemy trochę do tego punktu, bo tu jest droga, gdzie są geotermalne złoża i tu kiedyś tutaj była kiedyś tu była kopalnia siarki gdzieś w tych regionach. Zobacz, jak to wygląda. Czekajcie, to jest tu. O, to jest to. Czyli co? Krysuvik i Seltun. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to się wymawia. No i tak to wygląda. To sobie wchodzimy właśnie, tam jest po prawej stronie parking. I w zasadzie wchodzimy wtedy po tej kładce. No wszystko jest przygotowane po turystach, naprawdę dbają o to, nie? Cyk. O, no, mówię, jak ktoś siarki nie lubi, to zapachu, no to może mieć uczulenie dosłownie. Jest tak to wygląda. To po prostu ta powierzchnia kipi, nie? I paruje tą siarką tym.
Wypnę sobie wody. Kawa wypita. Dobra. A to już było to. Czy ja mam z tego jakieś filmy? Chyba nie nagrywałem z tego nic. Więc możemy sobie przejść dalej. To jest po prostu element na przystanku. Tu są jeziora. Tutaj. Co to było? Też jakiś hotel chyba jest, tego co kojarzę. Tak, to jest jakieś zielone jeziorko. Tu może się oczywiście zatrzymać, to tak samo tutaj. I tu jest taka stara ferma z takimi dużymi silosami jak w Stanach. O, jest street view nawet. O, zobaczcie jak to wygląda. O. No i tam się jedzie. Też widać po prostu, że był wulkan, nie? Jest taka struktura wierzchołka z ciętego, czyli kraterowe, nie? No i słuchajcie, tutaj sobie jedziemy dalej. To jest to te termalne. Czekajcie, co to jest pokazane? O. To już widzieliście w zasadzie. Dobra, no i potem kolejnym fajnym miejscem, gdzie widać połączenie właśnie lawy z gruntem, tak, i wodą. Tu jest świetnie, kurde, takie struktury. Czekaj, czy to będzie coś? Jakie zdjęcie, bo chyba nie mam stąd zdjęć. Tutaj na pewno coś będzie. O, tu są takie struktury skalne. No jak to wygląda? Halo, kto tam jest ze mną? Dajcie jakiś znak, jakieś serduszko, słoneczko i to tam się jeszcze daje, nie wiem. Ktoś tam jeszcze słucha na YouTubie, ktoś jest teraz aktualnie na TikToku, słuchajcie. Dziękuję, że jesteście. Fajnie. Zawsze to coś na pewno pomoże. No, a ja lecę dalej. O, takie coś może spotkać, chociaż szkoda tego. Nie kojarzę nawet. No, w zimę to tam jest hardcore, wam powiem. Raz, że są nieprzyjezdne miejsca, a dwa, trzeba uważać bardzo na drogach, nie? Turyści po prostu nie ogarniają. Była taka sytuacja w styczniu, jak byłem z grupą taką, znaczy z ekipą. To było tak, że zobaczcie na przykład tutaj jest tak, że jest ślepy punkt, że podjeżdża się kurde, nie ten player. Podjeżdża się pod górę i nie wiadomo co odjeżdża z drugiej strony. I to trzeba mega uważać. Teraz w zimę jak byłem, no to było tak, że tu się jechało i tu po prostu stał samochód, który no nie nabrał odpowiedniego rozpędu i no nie mógł podjechać. Taka była szklonka. Zaraz wam pokażę filmik, jak wyglądały drogi w zimę. I co? No jest bardzo niebezpieczny. W samym styczniu zginęło 6 osób na drogach. No i tak jak mówiłem, turyści nie ogarniają. Na przykład mieliśmy taką sytuację, że jechaliśmy drogą i przed nami jechał samochód, była zamieć. Tylko widziałem światło i widziałem co on robi. Zatrzymywał się, zjeżdżał na lewy pas na czołówkę, znowu się zatrzymywał, zjeżdżał po prostu na pobocza. Tam jest tak, że nie widać pobocza, bo są tyczki w niektórych miejscach tylko, nie? Które się tam delikatnie świecą. No po prostu ktoś tam, kto kierował, nie wiem kto był, po prostu wymieniałem tą osobę, po prostu nie ogarniała kompletnie, nie? I pamiętam, że ostatni wieczór, jaki przed wyjazdem, to latał helikopter w okolicy i się okazało, że ktoś zginął na drodze. W informacjach było tak, że zginęła jakaś osoba, czyli auto zderzyło się z traktorem. Zakładam, że to była ciężarka pewnie i to był jeep. Więc naprawdę tam trzeba uważać i nie patrzeć się aż tak dużo w telefon, tak? Szczególnie kierowca. Bo naprawdę może być wesoło. Albo nawet nie wesoło, tak? No, on potrafi zabujać autem. Dlatego trzeba trzymać. No powiem szczerze, po takim całym dniu drogi to jest
no, człowiek jest tak spięty od trzymania kierownicy i od kontrolowania cały czas, to jest, mówię, cały dzień się jeździ, więc kontrola naprawdę musi być. O, dzięki noc niebo. Za mutkę. Więc kontrola musi być nad autem. Zaraz wam pokażę, jak to wyglądało w zimę. Te drogi. Po prostu masakra. Po prostu masakra. Trochę tego tutaj powpadało już. O, tu jest filmik. To jest oczywiście tam zlepka z kilku przejazdów. O, akurat to jest to jest to miejsce, co pokazywałem tam przed chwilą. Zobaczcie, tak jedziesz. Wiadomo, to kamera inaczej to pokazuje, nie? No, jeśli jedzie tak naprawdę samochodem, no to widać tylko to światło. Ten element. I zobacz, te tyczki po bokach, ale już taka zamieć, to po prostu no, ciężko to zauważyć. I teraz i najgorzej jest to, że jak jest wymijanie, tak? Albo jedzie auto naprzeciwka, no po prostu ciężko, no trzeba wycelować w te punkty, żeby nic się nie stało, żeby... A czasami no, my jedziemy już faktycznie poboczem, a osoba z naprzeciwka jedzie, kurde, naszym pasem, nie? Zobaczcie, to jest po prostu szklanka tak naprawdę, nie? Tego już tak nie widać. Czekajcie, gdzieś to się przyspieszało, nie? Dalej, czekajcie, tak dalej. Teraz będzie właśnie widać, o, tu jest jeden z parkingów. Zaraz tam dalej, bo myśmy wtedy jechali chyba do Reykjaviku, z tego co kojarzę. I tam zaraz będzie widać, w jednym miejscu stoi właśnie taki busik pod górką. Nie mógł podjechać po prostu. A dalej, a na początku tej drogi stały służby. Na początku i na końcu, nie? Czy oni jakby między sobą komunikowali. Myślałem, że jest zakaz jazdy, ale nikt nie reagował, więc normalnie był przejazd. No i oczywiście pługi to raz jeździły. Czekajcie. Cyk. Gdzie ja już w ogóle gadam? O, już ponad 2 godziny. O, chyba tutaj zaraz będzie. Tutaj czy nie? O, tam już... O, widzicie po lewej? Stoi busik. I zaraz kolejny za nim, to jest chyba ze służb. Tak, to jest chyba służby drogowe. I gościu nie może podjechać. A nie, to jest normalny jakiś. Podjechał po prostu. No i tam jest kolejne auto jakieś też jadą. To było rano bardzo, to było, nie wiem, 7 rano może. No i co tamten musiał zrobić? Na pewno musiał się cofnąć, zjechać z tej górki i nabrać rozpędu, żeby wjechać, tak? No ale to, kurde, no teraz ryzyko, żeby go nie majtnęło, nie bujnęło autem, żeby na tej górce nie szarpnęło go na bok, bo na przykład jak będzie auto jechało naprzeciwka, to może być problem, nie? No jest, kurczę, zobaczcie, jaki też śniegiem wali, nie? Tu nic nie było widać, nie? O, tu też był jakiś poranek. Co to jest? Też był jakiś poranek. Było mega mroźno. Widzicie, w szyku wszyscy jadą. Tu w miarę było czarno. Znaczy, tak, no, odśnieżone było, ale jak wracaliśmy, już było biało. Nic nie było widać. O, tu jakieś świateł. Nie wiem, czy na tym filmiku są jakieś auta w rowach, ale często się zdarzają. Oni te filmy, które wypuszczają te auto, po prostu zostawiają je do wiosny. Zobaczcie. No krajobrazy, jak jest taka pogoda, jest słoneczko, to jest... wow. O, tutaj na przykład, nie? No to miałem po prostu GoPro postawione chyba za szybą. I też telefon wisiał do góry nogami. Nagrywał. O, tuśmy się zatrzymali. Jak odwracaliśmy, bo byliśmy w Stadlinie. Tam jedna z dziewczynek jeździła na koniach. Tam trochę się dowiedziałem też fajnych rzeczy o tych koniach. A dzisiaj, wczoraj wrzuciłem rolkę pierwszą gadaną przeze mnie jako reel o koniach, a oczywiście mam przygotowanych więcej ciekawostek o koniach i też już przygotowałem inne. No wiadomo, tam pierwsze podejście i dobrze, że się śmiałem się z kolegą, że mówię, dobrze, że wrzuciłem napisy, bo pewnie nikt nie rozumie, co mówiłem. Szczególnie, że pourywało mi w pewnym momencie jakieś wyrazy. No, sorry, no niestety tak mam, no wiadomo, że w pewnym momencie język się przyzwyczai do dykcji i tak dalej. Czy ktoś tu jeszcze jest w ogóle?
Na TikToku widzę nie, tam lubią tylko tańce. Tańce i swawola i tak dalej. Kurczę, teraz nie mogę się przełączyć, nie wiem czy ktoś jest na tym. Na Twitchu. Okej. Bo też transmisja jest na Twitchu. Testuję tę platformę. O, co to się stanęło? Okej, dobra. No i tak to wygląda mniej więcej, tak? No, czasami wyjeżdżało się po prostu w takiej zamieci, że nic nie było widać i było na przykład biało. Wracaliśmy jak już było czarno na przykład, nie? No i potem też odwrotnie, nie? No dni są dość krótkie, dlatego wyjeżdża się wcześniej rano, żeby mieć trochę tego słoneczka. Kurczę, czekaj, co mi się tu pojawiło jakieś... Żeby dzień był dłuższy, no niestety wiadomo, są długie noce, ale to już nie są te noce polarne. No i za dnia zwiedzamy tyle, ile się da, ile jest możliwości, a potem w nocy, w zimę polujemy na te zorze polarne. Tu jeszcze raz przypomnę, że o naszym kampie, który... O, czekaj, co tu się dzieje? O naszym kampie, który planujemy z Nocne Niebo ze Zbyszkiem z Nocnego Nieba. Taki typowy kamp dla pasjonatów zorzy polarnej, zjawisk naturalnych, czyli astronomia i tego typu rzeczy. Chcemy go uruchomić w lutym. Hashtag współpraca, autopromocja i tak dalej. Więc doszliśmy do wniosku, że no, trzeba to zacząć robić. A jest dużo ludzi, którzy chcą zobaczyć takie miejsce jak Islandia, która jest bardzo droga, a przy takiej grupie no to wychodzi dużo taniej. Sam koszt wjazdu jest kurde, bardzo mały. Czasami auto nawet kosztuje więcej niż cały taki wyjazd, najęcie auta w sensie. O zobacz, tu jest czarno, no, a potem wracaliśmy, że tu nie dało się przyjechać na przykład, nie? No tak to wygląda. No to wiadomo, to podajcie sobie. No i jest ograniczenie 90 na godzinę maksymalnie. Ale turyści oczywiście potrafią zasuwać bez mózgu. Tego są wypadki, nie? No i zapinajcie pasy. Teraz ostatnio była sytuacja, że w rowie wylądował jakiś kamper. Ale też bywa tak, że jak są wielkie, potężne wiatry, to potrafi też wiatr zwiać z drogi. Też była sytuacja, nie wiem, z 2 miesiące temu były takie wiatry, że po prostu 2 kampery wiatr ściągnął z drogi, nie? Dobra. To sobie jeżeli będziecie mieli okazję, to przejrzyjcie sobie kanał, jest tutaj mnóstwo filmów. Myśmy skończyli tutaj na tym punkcie. Tu też jest dużo szlaków, tak, trekkingowych. Nie można sobie pośmigać. No ogólnie przestrzeni jest bardzo... O nie, zobacz, tu jest ta erupcja, co było. Tu gdzie byłem pod tym wulkanem, nie? Więc zobaczcie blisko. I zobaczcie, jak to się łączy. Tu jest erupcja, tu jest siarka, tak? Kopalnia siarki. No, tu macie jakiś Aurora Base Camp, to chyba są takie kopuły, tak? Tak. Też sobie można wynająć coś takiego. Pewnie majątek. Nie sprawdzałem. O kurde, na Australii jest. Niesamowite. Nie oglądałem tego. Znaczy wiem, że coś takiego jest, ale to wiadomo, nie na nasze kieszenie. My wolimy wspólne wyjazdy i zintegrowane, tak? W takich typowo turystycznych warunkach, tak jakbyśmy sami wyjeżdżali. Dobra. No z zorzą jest tak jak z zorzą, no po prostu albo się trafi, albo nie. No, jak jest zachmurzenie, no to no, niestety nic się nie uda. Widać czasami po prostu zielone chmury i tam jak gdzieś jest rozwarstwienie chmur, no wtedy też widać to zorze. Ale mówię, w tym przyszłym roku 2025 to po prostu będą takie strzały. Tylko też tam jest też inaczej, że na Islandii jest tak, że nawet jak jest niskie KP, to i tak ją widać na przykład, nie? Będzie jakaś taka łuna. Jak jest tam niskie KP, no to może być tak, że są na przykład
takie łuny widoczne, takie bardziej tak zwane fotograficzne zorze, że po prostu sensor obiektywu, aparatu motoryty wyciągnie te zorze, a na naocznie widać takie łuny zielone, no, takie poświaty. A im wyższe ten KP, tym są mocniejsze te penetracje Ziemi, tak, przez te plazmy, więc jest bardziej intensywne, nie? Ale i tak mówię, przez to, że jest ten wzrostowy cykl Słońca, no to teraz jest naprawdę dużo mocniejsze to niż na przykład kilka lat temu jak jeździłem, nie? Nawet w zeszłym roku we wrześniu były już tak mocne, pokazywało chyba tylko 4 kp bodajże, coś takiego i było tak mocne jak na 7 kp na przykład, nie? Więc widać różnicę. No. No i słuchajcie, i tutaj się robi tak naprawdę kółko. I tu można potem wrócić na tą główną drogę i zjechać do Keflaviku. I tak naprawdę teraz w zasadzie jak przypuśćmy jedziemy tym nabrzeżem, tutaj tak, no to niestety przez to, że jest zablokowane przez erupcję droga tutaj od Grindavika, no to trzeba po prostu robić albo tędy tutaj kółeczko, żeby to zobaczyć, no albo chyba, że jedziecie z tamtej strony górą, tak, no to wtedy tutaj, no i niestety potem trzeba wracać, nie? Niestety tak to teraz wygląda. No i to dalej co mamy, to był gdzieś ten kościółek taki fajny. Tutaj. Nie, on musiał być wcześniej, bo tu jest ten... Tu jest ten przesmyk. O, tak to wam go pokażę. Czekajcie. Zrobiłem spis treści, więc będzie łatwiej. Gdzie on jest? Kopagi do miseczka. O, jest. Słuchajcie, kościółek jest, kurde, jak jest... No, kościółek jak kościółek, tak? Ale ma fajną legendę. Jak byliśmy któregoś razu, to były tam właśnie taka pani starsza Islandka, która tam mówi, że... O, Tomasz, cześć Tomasz. Dzisiaj nie o erupcji. Tomasz też często jest na retransmisjach z erupcji wulkanicznych. Dzisiaj nie o erupcjach, a o Islandii. Coś tam zacząłem opowiadać. Mam nadzieję, że będzie częściej. Widzę, że się znacie ze Zbyszkiem, więc rozumiem teraz połączenie. Zacząłem od tego kościółku, tak? Aha, okej, wtedy tam powiem wam, że była taka historia, że przyjechaliśmy do tego razu, była taka właśnie starsza pani z drugą. Myślałem, że ona po prostu się opiekuje tym kościółkiem i po prostu zaczęła nam opowiadać historię tego miejsca. I słuchajcie, historia jest taka, i ona mówi, że tam przyjeżdża parę razy w tygodniu, tam, o to sobie zatrzymamy, parę razy w tygodniu, bo czuje tam po prostu taką moc, aurę jakąś taką specyficzną, która ją napędza. A historia jest taka tego kościółka, że gość, marynarz, kapitan statku, tutaj jest obraz tego, który to przedstawia, płynąc w sztormie, zobaczył taki punkt, jak widać na tym obrazie, miejsce, które, no jakby uznał, że to jakby Bóg go, czy tam anioł mu się objawił, którego tam przyciąga do tego miejsca i dał mu sygnał, że musi tam postawić kościół. I ten kapitan, chyba on był kapitanem, on postawił w tym miejscu kościół i został też tam pastorem. To było, zobaczcie, w 883. Był kapicą. Czy coś tu jeszcze było? Chyba na pewno pisałem o nim. Luterański, tak? Ale to jest ogólnie z tego, co pani mówiła, że to jest kościół dla każdej religii, nie? Oni tak mają mniej więcej, że nie ma tam barier, nie? Ale jest naprawdę niesamowity klimat. Szkoda, nie zrobiłem zdjęcia, kurczę, na pewno gdzieś miałem na filmiku Reelsa, którego nagrywałem, pewnie jest gdzieś na Instagramie.
z wnętrza, bo tam jeszcze tutaj nad wejściem jest taka nawa, jak to się nazywa, taka nawa, gdzie są organy i jest balkon, tak? To jest, kurde, nie sądzę, że w takim kościółku coś takiego się pomieściło. No i tu jest ambona, tak? I kurde, to jest tak fajnie zachowane, taki klimacik jest taki nietypowy. I jak właśnie wpada słońce z tej strony od morza, tu z prawej, to jest taki kurczę, przez to, że też te ściany są takiego koloru, to jest taki fajny klimat, takiego kurczę miękkiego światła, nie? Niesamowite. Tylko nie wiem dlaczego, jak on jest otwarty, bo jak byliśmy chyba 2 razy ostatnio, to były drzwi zamknięte. Ale naprawdę myślę, że bardzo warto do niego zajechać po drodze, tak naprawdę, nie? No fajny, kurczę, klimaczki jest super, nie? Jak z takich starych amerykańskich filmów. Dobra, tyle o kościołach. Na pewno jest mniej znany niż te kościoły. I ten czarny kościół, Burda Kirkia, tak? Ona się nazywała, który jest tam Snowfels. Tak, nazwy są niesamowite. Dobra, no i tu jedziemy na przykład tu drogą dalej. Tu jest też fajny taki skansen. Gdzie to było? Nie wiem, czy jeszcze jestem w regionie Reykjanes, już chyba przejechałem dalej, ale po prostu wam pokażę tak naprawdę, co tu jest dookoła już w tym regionie. O, zobaczcie. I tu byliśmy w zimę. Było oczywiście zasypane śniegiem, to się będę szukał tych zdjęć. Tam słabo to widać. O. Ale tu jest widać stare zdjęcie, bo teraz to wygląda tak. Jest taka infrastruktura zrobiona. Tutaj jak szliśmy do auta, to mi zwiało czapkę z Honda Travel, więc jak ktoś znajdzie, to wrzućcie kiedyś może zdjęcie, że znaleźliście moją czapę. Tak biało, kurde, śnieg z deszczem, że to po prostu masakra była, nie? Czekajcie, kto tu jest z nami? Ktoś jeszcze jest z nami? Pomachajcie, lajki, dzwonki, suby, co tam chcecie. Podbicie trochę te algorytmy, niech mi pomogą w wypchaniu tego kanału i w ogóle. I dziękuję oczywiście, z góry. A kto jest u nas pierwszy raz i nie wie, kim ja jestem, to jestem Krystian z Onda Travel, czyli wycieczki budżetowe, objazdowe, kameralne, głównie kierunki aktualnie to Islandia, Norwegia, niedługo Madera, może kiedyś też Tajlandia. Tak jak mówiłem wcześniej, to jest mój drugi dom. Trzeci, drugi jest Islandia. No, i myśmy tu byli zimą. Zobaczcie, tunel lawowy jest tak duży. Ile to jest? 400 metrów, tak? No wiadomo, no nie dało się tam wejść, nie? Znaczy, zeszliśmy na dół, ale było zbyt ryzykowne, żeby tam przechodzić dalej. Ale powiem wam coś takiego. Tak jak mówiłem wam wcześniej. Czekajcie, gdzie to jest, kurczę. Jak mówiłem wam, że tunele, jeżeli są wydrążone, lawowe, to one przeważnie ciągną się w jakiś sposób, tak? Pod ziemią. I często jest tak, że właśnie są miejsca, gdzie jest, przykładowo, ktoś ma tą ziemię, tak, jako prywatną. No i znajduje taki tunel jak tutaj. No i robi to z tego infrastrukturę dostępną i robi z tego biznes dożywotny tak naprawdę. No i tu jest tak, że tu jest chyba ten tunel lawowy, który się ciągnie. Tak? I zaraz tutaj będzie lawa tunel, który już jest płatny. Czekaj, gdzie to było? To nie było tu? Tu zobacz, to jest kolejny. A, to jest ten lawa tunel. Mhm. Tak, to jest ten lawa tunel. Nie pamiętam ile to kosztowało, ja tam jak nie wchodziłem, wchodziły dziewczyny, które były ze mną. Czekaj, co tu się dzieje?
Tak, Tomasz to już zagląda rok na tę erupcję. Tylko wcześniej ja się nie pokazywałem, bo no wiadomo, trema. Pomimo tego, że obsługuję firmy i ludzi nagrywam sam i mówię im jak się mają zachowywać, to wiadomo, jak to z szewcem, nie? Człowiek sam nie potrafi, ale musiałem się o to wziąć. No i słuchajcie, tak to wygląda, to jest takie wejście. To jest taki domek ogólnie. No mówię, nie pamiętam ile to kosztowało. I tu się wchodzi z przewodnikiem do środka, do tego tunelu. Dziewczyny tam były w środku, były zajarane. Mówili, że po prostu było super. Nie no, a to zdjęcie w ogóle nie z tego regionu. Były tam chyba z pół godziny. O, tak to wygląda. Fajnie tam jest zagospodarowane, nie? Na pewno jak będę tam z jakąś ekipą, to na pewno tam podjadę. No i zobaczcie. I zakładam, że tu jest, powiedzmy, stąd lawa, tunel jakiś taki, tak? Magmowy tunel. No i tu możecie stawiać za darmo, a tu już trzeba zapłacić, nie? Bo jest infrastruktura przygotowana. Więc tak to rozwiązują, nie? Tu jest jakiś mały wulkan. Tych wulkanów jest mnóstwo, tych kraterów, tego wszystkiego jest w pip. Tu jest też fajne miejsce. Takie piaski. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj może się zatrzymać auto, jest taki fajny punkcik. O. Taki cypel jakby, nie? I też pomiędzy tym jest właśnie taki mościk. Nie wiem, czy rzuciłem w końcu ten film z drona. Jak tam latałem nad tym. Teraz wam pokażę. To, bo to jest ten przesmyk. Ostatnio jak byłem, to myśmy mieszkali tutaj w tym miasteczku jakoś. A tak, tutaj, no tutaj wynajmowałem taki apartament. Tu też jest baza wojskowa chyba, czy więzienie, coś takiego. Ogólnie jest fajne, wszystko przygotowane świetnie. Czekajcie, coś jeszcze tu miałem. Czy coś tu jeszcze chciałem powiedzieć? Czekajcie, w ogóle ile już gadam? 2,5 godziny, o kurde. Ale jeszcze ktoś tu jest w ogóle z nami? 3 osoby, tak? No to jeszcze chwilę posiedzimy. Jak na pierwszy raz. Słuchajcie, o, ktoś mi diamencik dał nawet na TikToku, nie wiem co to znaczy. Brodaty mi rzucił ten róże. Ja nie ogarniam tego TikToka, nie wiem o co chodzi z tymi prezentami, ale te osoby, które mnie oglądały tam i oglądają, no to dziękuję za wszelką aktywność. Dostałem dopiero możliwość live'ów na TikToku wczoraj. Po prostu jest taki myk, że można wysłać jakby petycję o to, żeby dostać live'a mieć możliwość robienia live'ów na TikToku, ale ogólnie jakby czytając te wszystkie wymogi, to dopiero żeby zacząć live'y na TikToku trzeba mieć 1000 obserwujących, tak, subskrypcji. No to testuję platformę, zobaczymy co tam się będzie działo. Co to? A, Tomek, ja znam Nocne niebo, bo ja oglądam od dawna, dlatego nie wiem, czy akurat byłeś w tym momencie, gdzie mówiłem o tym, że właśnie robimy wspólny wyjazd, kamp taki, Aurora Camp, nazwaliśmy to. On będzie Aurora Camp wspólny dla właśnie takich freaków astronomii i różnego rodzaju zjawisk. Camp będzie prawdopodobnie ze Zbyszkiem, kiedy to było w lutym. Czekajcie. Kurczę, to było 15 lutego? 5-dniowy wyjazd taki, tak? 11 luty, 15 luty. Wylot z Gdańska. No i zbieramy ekipę na razie. To jeszcze tak naprawdę u mnie tylko się pojawiło wydarzenie na Facebooku.
Już pokazuję. O, tutaj może do niego dołączyć. No mówię, jeszcze nawet tego nie pchaliśmy za bardzo. Zbychu też czeka na pogodę, żeby, żeby to jakoś ogłosić i na pogodę w sensie na warunki, że na kanale, żeby o tym opowiedzieć. Pomysł taki jest, żeby wspólnie zrobić live'a i coś o tym poopowiadać. Ogólnie zapraszam. Tak, tej ekip jest bardzo dużo, wiesz, tego jest mnóstwo. No, mówię, ja też jeździłem z różnymi ekipami przez te parę lat, byłem też tam jakimś pilotem, więc no wiem, o co chodzi. Ja też dlatego postanowiłem robić to, dlatego powstało biuro turystyczne Onda Travel, gdzie jestem pilotem, a wcześniej Onda Travel, ta nazwa to się nazywało Onda Photos, gdzie byłem głównie, no po prostu to była moja galeria zdjęć z podróży i tak dalej, no. A że kocham fotografię, no to tak w zasadzie wszystko się połączyło. No, tak jak widać tutaj kanał na Instagramie. Zapraszam, jeżeli nie byłeś nigdy. Tak, i my też polskiej ekipę robimy oczywiście małe grupy od tam 8 do 15 osób na razie. Jeszcze poza Islandią jest Norwegia. Aktualnie tam wyjazdy do Tromsø, Seni. Czekajcie, muzyka znowu się wywoliła. Do Seni i Tromsø. I to jest wyspa, archipelag taki, który jest najbardziej wysunięty, jeden z najbardziej wysuniętych punktów na mapie. Zaraz pokażę. Norwegia. Ale jeszcze planuję wyjazdy na możliwe na że kwiecień lub maj na Lofoty na Islandię. Tylko tam kurde jest teraz problem z tym, to się nazywa, problem jest z komunikacją, bo wcześniej były loty bezpośrednio do Bodo, wtedy tam się brało prom i w zasadzie już po przepłynięciu promem byliśmy już na Lofotach, albo po prostu jechało się naokoło, ten fiord. A teraz jest tak, że po prostu albo lądujemy w Oslo i z Oslo lecimy do Tromsø, tak? I stamtąd 500 km, albo można po prostu od razu wylądować w Tromsø i stamtąd zjechać w dół 500 km, ale jeszcze jest jedna miejscowość, coś Fjord, Nordheim, coś takiego, że tam też można wylądować z Oslo, ale no dlatego, no nie wiem, prawdopodobnie to będzie tak, że będziemy lecieli, tak jak większość ekip, że lecimy do Tromsø i z Tromsø bierzemy auto, jedziemy 500 km w dół i jesteśmy w zasadzie w tym na Lofotach, tak? No, Senia też jest bardzo wolna, dzika jeszcze, tam jest mało turystów, mało, ciężko dostępna, ale widoczki też super, bardzo surowe, także polecam, jakby ktoś. No, fotografia jest naprawdę zaraźliwa i polecam każdemu. Ja już tak naprawdę prawie 20 lat mam bycie z aparatem, bo też pracowałem w jakimś studium fotograficznym. No ale wcześniej wiadomo, jak nie było kasy, no to się robiło różnymi rzeczami tam. GoPro, jakieś tam, no kiedyś nie było tak fajnych telefonów, które mają teraz taką jakość zdjęć, więc, ale teraz aparaty na przykład ale teraz jakoś na przykład iPhone, no to jest petarda te zdjęcia, nie? Naprawdę, jeszcze jak ktoś wie jak obrabiać, to jak najbardziej, kurczę, można z tego wyciągnąć sporo. No i filmy 4K, kurczę, super, nie? Pytasz o ryby, ja nie wędkuję, ale Tomek pyta o ryby, ja nie wędkuję. Tomek jest na YouTubie, tak aktualnie ogląda. Tomek pyta się o ryby, ja niestety nie wędkuję, ale tam na przykład można pojechać na północ, na przykład na wieloryby i tam też jest dużo takich wypraw. O, tutaj wam pokażę. W tych miejscach jest dużo tego typu atrakcji, ale też wiem, że tutaj są rejsy na jakieś tam wędkowanie i tego typu. No to jest tego mnóstwo, tam wiadomo to
każdy ktoś znajdzie dla ciebie, nie? Nie wiem ile kosztuje, to na pewno nie jest jakoś dużo, nie? Ale możliwości jest mnóstwo. Możliwe, że też w przyszłym roku północ zahaczymy, objazdówkę, bo zawsze cały czas robimy te regiony. A czekaj, co nie widzę. Tutaj południe cały czas robimy, tak, te zakresy, ale tu jeszcze pewnie uderzymy albo jakąś objazdówkę, albo po prostu tylko z północ. Ale to raczej latem. No w planach jeszcze mówię, jeszcze jest te Lofoty i co? Lofoty w Norwegii i na pewno... Pokażę, te Lofoty są. O, słuchajcie, tak. To są Lofoty, tak? To jest cały ten archipelag. Tu jest... Tu jest Tromsø i tu jest Senja. Czy to Senja się mówi? Senja. Tu jest Senja. Czekajcie, my byliśmy na Lofotach, to chłopaki, bo myśmy mieszkali nad jakimś fiordem. Gdzie to było? Już kurczę, nie pamiętam, dawno tam byłem. Jeszcze z Kubą, który już teraz chyba nie działa. Kuba był zajebisty, kurde, fajnie się z nim jeździło, byłem na kilku wyjazdach z nim. No nie pamiętam, gdzie to było, któryś fiord, teraz to było Rejne. To gdzieś tu musiało być. No nieważne, powiedz, chyba, a może, tak, to było tutaj chyba, tak tu mieszkaliśmy. Oto chłopaki, no jest baza, brali po prostu łódkę i tutaj łowili ryby. Tak? Zbychu też nie łowi, no to... Ja nawet nie wiem, czy miałem... Nie no, miała na pewno wędkę w ręku. Tutaj byli i chłopaki tutaj, i pamiętam, że nałapali trochę ryb, no kurde, o Jezu, przepyszne były, nie? Ale chłopaki tak zmarzli, że... to kurde, było zimą jakoś. Dobra, czekajcie, wrócimy do tej Islandii. Która godzina w ogóle jest? 11, dobra, to jeszcze trochę podziałamy. Słuchajcie, bo jeszcze ja na przykład na stronę zawsze wrzucam jakieś ciekawostki. Tu uda mi się znaleźć, na przykład tutaj zobaczcie, tu mówiłem właśnie Zbychowi ostatnio, że nie wiem, czy kojarzycie coś takiego jak True Detective, taki serial. Teraz był ostatnio 4. sezon Jodie Foster. I słuchajcie, ogólnie serial był kręcony, znaczy w serialu pokazana jest Alaska niby, tak? A tak naprawdę większość było kręcone w tym. Większość było kręcone w okolicy, właśnie tu w bazie wojskowej, starej, w Keflaviku. Bo tam są te po prostu stare budynki z II wojny, no, amerykańskie. Są wyposażone po prostu, no tam czas zwyczajnie stanął. Jest takie nawet fajne miejsce, jak się jedzie, przejeżdża się przez tą bazę. Jest taka brama. Jest taka brama, kurczę, jak taką wieżą. Gdzie to było? Czekajcie, taką wieżą, jak po prostu wjazd do bazy wojskowej. I jest nawet gdzieś tam samolot chyba stoi. Taki jako eksponat. No kurczę, nie pamiętam, co to było. Czekajcie, tu się jedzie. To jest ta stacja. Orkan. Tak. Nie wiem, czy to... O, to jest tu, tak. Jest jakiś tam panuczek. O, będzie widać. O. Czekajcie, nawet mapa jest. Starej bazy. Chyba tak? Chyba to będzie stara baza tam. Zobacz, taki wjazd jest, nie? Z drugiej strony weźmiemy. Pierwszy raz jak tam byłem, to mówię, kurde, co tu chodzi? Nie można tu wjechać? To pewnie były jakieś szabany, nie?
I tam jak się wie, to są te właśnie te budynki, to jest mieszkalne, to są te stare tereny wojskowe. Czekajcie, a wyjdziemy stąd, czy... Gdzie był taki samolot? O, tu jest chyba. O, jest. O kurde, gdzie on się podział? Ej, usunęli to? Ale jaja, ale... Może stare mapy. To był taki odrzutowiec. No kurde, no na tym jest, nie? A tutaj. Już go, na tej mapie go nie ma, ale... Beka, co? To jest... No, pisz mi się z tym, kurde. No. I tu są te wszystkie takie... A tam wiadomo, dużo firm tam ma jakieś swoje wypożyczenie samochodów, dużo wypożyczenia samochodów tu jest. A co takie baraki właśnie? O, tu jest, co to jest? To już jest chyba aktualne, no ten. No i tutaj właśnie kręcili ten serial. I część, no wiadomo, tam na Alasa też były jakieś zdjęcia. I tu gdzieś chyba kręcili, gdzieś w tym regionie. Parę jak to się nazywa? Parę ujęć, tak? Czekajcie, ale wam... Serial. Ogólnie serial całkiem spoko, nie? A no i na lodowcu też nagrywali ujęcia, bo tam są, o tutaj widać było dużo jest scen potem na końcu pod taflą lodu, tak jakby tam jest taka, powiedzmy, że baza tego złoczyńcy. O, no i to są te właśnie te miejsca w tej bazie, nie? Jak ktoś nie oglądał, to no, ogólnie polecam, spoko. O, tak wyglądają śnieżyce. A to pokażę wam jeszcze jeden serial, który niedawno wszedł na Maxa chyba. Oni go nazwali Darkness po angielsku, a po islandzku było jakoś inaczej. To jest jakieś imię. Nie włączam dźwięku, bo może mi live'a ściągnąć, albo jakieś copyrights skoczą, nie? Kto tu jeszcze za mną jest? Tu jeszcze widzę 3 osoby, chyba. Mało tych lajeczków, tylko 4? O Jezu, słabo. Słabo to wygląda. Na TikToku, no słuchajcie, na TikToku jest prawie 800 lajków. On teraz w sumie nikt nie ogląda, pewnie wszyscy śpią. Bo nie tańczę, nie śpiewam i nie robię głupot, więc ciekawsze rzeczy chyba się tam nie sprawdzają. No i dużo to jest ciekawych ujęć z tej Islandii, nie? No tak wyglądają te stare, jakieś tam restauracje, które byliśmy, to one tak wyglądają, te stare. Czas na stanu zwyczajnie, nie? I tutaj wrzuciłem też, gościu opowiada, Stanczyk pokazuje te miejsca, jak one dostosowane było do filmów, a jak wyglądały w filmie na żywo, nie? O. Tu niby, to normalnie wygląda, a to niby, że Alaska, nie? Dalvik, to jest tam właśnie na północy. Wiesz co? Gas Station, o też porobione te. Arctic Sea. To jakiś coffee będzie? Fuel, Alaska, no. Nieźle, co? No nawet tam są te stare samochody, dlatego teraz się nie dziwię, że te samochody takie na wielkie koła, co przerabiane, to głównie są GMC albo jakieś tam stare Fordy. No bo to w zasadzie pozostałości, nie? Nie wiem, czy wiecie, na Islandię ze Stanów jest 7 godzin tylko lotu, nie? I tam jest bardzo dużo Amerykanów jako turystów, nie? Dziwne to jest, nie? No i Chińczycy i tego typu osoby.
A, no i nie czy wiecie, tam jest też ten zjeżdżalnia na nartach. Właśnie, nie powiedziałem o tym. Czekajcie, ona jest gdzieś tutaj. Ski. Czekajcie. Ona gdzieś była... Gdzieś tu chyba. Ski. Gdzie to jest? O, tak, no dobrze mówiłem. Tu jest w ogóle... normalnie można powiedzieć na nartach. Zobaczcie. Oczywiście nigdy nie byliśmy, nie? Ale przyjrzeliśmy koło tego. I nie wiem, czy wiecie. Zobaczcie, jak to wygląda. Wiecie co? Nie ma tam wzniesień dużych, tam chyba 2000 metrów jest najwyższy ten szczyt. Więc nie jest za duże. Ale nie wiem, czy wiecie... O, tu widać to. Po lewej. Nie wiem, czy wiecie, ostatnio była taka akcja, że Red Bull zbudował tam skocznię na nartach. Skocznię. No i zrobili oczywiście rekord świata tam, tak? Czekajcie, zobaczymy. Zealand, Red Bull, Ski Jump. To się nazywa mieć pieniądze, nie? Stać ich było na zrobienie skoczni, zobaczcie. Mam nadzieję, bo mi się nie przepieprzy do tego, do filmiku. No wiecie, pobił rekord. No to był jeden gość, który tam skakał. A, było blisko rekordu. Aha, to był testowy, tak? Skok. Okej. Dobrze, są napisy. O, szukajcie, bo się zaraz kurde zapadnę tutaj po tym. A to jest chyba w tym, koło Oslo. Byłem tam. Ale to skocznia tutaj. Holmes, tak? Jak to się nazywało? Chyba tak mi się wydaje. Czy co oni tu piszą? Tak, to jest z Oslo. Tak, bo ja tu byłem, pamiętam, tam jest dalej, tu się jakby wjeżdża, to jest droga, tam jest ta knajpa tego Holler, czy jak on tam miał, nie pamiętam, kurde, ciężko mi tu. I tu była winda, jest na górę, ale jakoś to było zamknięte i w sumie nie miałem aż tyle czasu, więc tutaj sobie podszedłem, to był niby zakaz wstępu, ale razem na górę i powiem wam, tu jest, ja pierdzie, jak to jest wysoko, nie? Tego nie widać na tych filmikach, gdzie oni skaczą, to po prostu jest, stoisz tutaj w tym miejscu, to po prostu jest wow, nie? A gdzie jeszcze jak gość jest na takiej wysokiej i on tam stoi na samej górze i ma z tego zjechać i skoczyć tutaj, nie? I leci w dół. A już nie mówię o tych gościach, co na tych crossach, na motorach skaczą, to jest w ogóle szaleńcy, nie? No ale są i tacy, nie? A to najczęściej tak, że ludzie nie mają po prostu no z lęku, nie? No widzicie, jak będzie planowali wszystko. Wybrali najlepsze zniesienie pewnie, tak? Warunki, wiatry. Normalnie technologia, nie? Przygotowania do skoku. Tak, na Islandii jest skocznia. Ja na nartach byłem tylko raz z moim bratem, który już teraz nie żyje akurat, zmarł 2 lata temu. Byliśmy w Lądku Zdrój tam. Byłem pierwszy raz i powiem, no petarda, super sprawa. Tylko nie, była też taka znajoma właśnie tego Brackiego i ona też tam, no babka tam, nie wiem, ona miała 50-60, ale to rzeźniczka była, jeśli chodzi o narty. I była zdziwiona, że ja pierwszy raz na nartach jestem, bo tak podobno mi dobrze szło, nie? Bo też mówi, że masz po prostu chyba silne nogi, dlatego ci tak łatwo szło. Ja zawsze się bałem jeździć, bo miałem rozwalone kolano, mękotkę i tak dalej, więc zawsze się bałem, że mi po prostu wyskoczy to kolano, nie? Przy takich naprężeniach.
A nic takiego się nie zdarzyło. I zapierdzielałem trochę. No, nie będzie okazja. Będę w Karpaczu, pewnie Sylwestra może się uda, nie wiem, kurczę. No to jeżdżę co roku na Sylwestra do Karpacza. Krynica Zdrój. O to tam te rejony. Lądek Zdrój, no. No teraz lądek zalany cały, nie? No, co oni tu robią? No to widać, że też w Islandii trenują, nie? To cały dokument jest, kurczę. Ale nie wiem, czy oni coś było potem, że chyba nie uznali tego skoku? Coś tam było, kurde, mi się wydaje, nie pamiętam już teraz, ale... Coś... Gorlic, no to przez Gorlic jakieś przechodziłem na pieszo, jak do Drezna jechałem. Tam się jakoś z pociągu wychodzi, pamiętam, że to były takie czasy, że to było, nie wiem, 25, no 25 lat temu, że było tak, że jak się przyjeżdżało do Niemiec, to trzeba było wyjść z pociągu, przejść przez granicę, chyba znowu się wchodziło do pociągu, coś takiego to było. To było, nie, to było śmieszne. A ja wtedy no to trochę tam jakoś prechałem, bo to byłem dość gówniarz, też tam jakieś miałem w szkole, tam to coś tam mówiłem. Jakoś tam się dogadałem, bo jechałem tak naprawdę... Gorlic. Aha, bo myśmy kiedyś pisali o tym, że to nie te Gorlic. Że to nie Zgorzelec, tylko... Okej, dobra, to ja sobie przypomniałem, żeśmy gadali na czacie o tym, na live którymś. Że to nie Gorlic, tylko... Okej, dobra. Sorry. Nowego Sącza, no. Gorlic, bo tam było... Po niemiecku tam było... Gerlitz? No tak. No i dobra, mamy ten skok. O, zobaczcie, jak to jest... Wow. Ja pierdzielę. Tak jak te skocznie to widzicie wcześniej tam z tego... To nachylenie było takie, nie? Że leci, potem jest taki jakby górka kolejna i dopiero przelatuje dalej, nie? W tą dziurę. Tak samo jak na tych skoczniach, co były robione sztucznie. O co mi chodzi? Zobaczcie tutaj. O, leci. O, i tutaj leci to na tym elementem. I tu jest to zniesienie kolejne i dopiero tu jest w dół. Zobaczcie, jakie krajobrazy z tyłu, nie? O, mega to jest. Nie, to jest wszystko tam w tym w Reykjanes, nie? No dobra. Bo ja zacząłem, kurczę, mówić wam o tym serialu. Zobaczcie, nawet zmienić nazwę samolotu, bo jest normalnie Iceland Air. A to Iceland Air. No i tu goś pokazuje te miejsca, które były w filmie po prostu, nie? Też wystąpił po prostu w innych filmach. Tu ogólnie zapraszam coś tam napisałem, coś tam poszukałem informacji odnośnie tego serialu, ale jak już tu jesteśmy jeszcze, to czekajcie, jeszcze coś tu było jakiś jeszcze był film kręcony niedaleko, szczególnie tam mnóstwo filmów kręcą, bo rocznie tam jest kilka produkcji na Islandii. Wam zaraz jeszcze może pokażę, bo w sumie tak już Golden Circle, tu jeszcze spojrzymy na chwilę. To ja byłem tam z tą lampą naftową. Ja byłem na grobie tego gościa, bo robiłem materiał dla takiej firmy V8 i byliśmy w tym, gdzie to się zaczęło. Czekaj. Gorlice. No tu zdjęcia chyba są moje gdzieś. Kopalnia, skansen, czekaj, gdzie to było? No, to coś.
jeżeli nie powoliłem znowu, bo... Czekaj. Co to było? Łukasiewicz. O. Ale to ja byłem... Aha, okej, ale ja byłem w takim lasku. Może znowu powoliłem sobie. O, tutaj. Tak, tu byłem. Nie, czy jest tu coś mojego? Ja wrzucałem tu też zdjęcia stąd. No kurde, gdzie są moje te zdjęcia? Dobra, to zobaczymy ten. Tak, ja tu byłem, no. To jest, kurde... Czemu to się... Mhm. To jest w ogóle historia, że jak zwykle sprzedaliśmy swoje patenty i tak dalej, nie? Gdzieś albo powykradali i tak dalej. No, wszystko to, co powstało w Polsce w tamtych czasach, albo było uwalone przez władzę i sprzedane gdzieś na obcy. Nie, to jest tragedia, nie? No, znaczy w sumie teraz jest podobnie, też uwalają firmy wszystkie dookoła. Przykładem jest chat AI, GPT, nie? No dobra, słuchajcie, nie ma co. Czekajcie, co ja tutaj gadałem. Aha, chciałem pokazać nie, Ring Road. O, Ring Road. Ring Road. I... Cyk. James Bond. O. Filmy, seriale. Zobaczcie, nie wiem, czy wiecie o tym. Teraz wam powiem, o co tu chodzi, co to w ogóle jest. To jest lodowiec. Czekajcie, wszystko w ogóle działa. Kto jeszcze ze mną jest? Pomachajcie, kurde, rączki, łapki, lajki, suby, dzwonki i inne tam. Okej, to jest Diamond Beach, to najbardziej popularne, i to jest ta laguna. Czekajcie, pokażę wam filmik z YouTube on the travel. Z tego drona. O, tutaj. To jest ta laguna lodowcowa i tam widzicie, tu jest lodowiec, nie? I tam, zaraz wrócimy do tematu, tam powstawały te James Bondy, Batmany, Tomb Raidery i tak dalej. A, no to widzisz, to byłem w twoich stronach, Tomek. Nawet nawet kurde, no widzisz. A to było jakieś zlecenie, bo oni coś z energetyką działali. Już nie pamiętam, co to wydarzenie było. Coś... To był też ten Duda, Duda Garage. W jakiej szkole tam było coś. No, tak to wygląda. I zobaczcie jeszcze. No i to co są sceny właśnie
Wiadomo, oni tutaj pododawali tych rekwizytów. O, tu stoi Nolan. O, i tu jest ten lodowiec. Nie wiem, to on grał, nie, to Peru było niby tak w filmie, czy coś takiego, nie? O. I tutaj się trzaskali. Tu będzie widać... Aha, to jest ta scena, jak mi tutaj walczą. To było to Batman Begins, czyli to początek, tak? Czy to było trzecia część? A, o, to jest... Jak on tam sobie stoi. To jest tak naprawdę ten lodowiec, nie? W tle. I zrobili specjalnie pod to scenizację, czy ten światło świątynia jakby, nie? No. No wiadomo, klasyka już tak naprawdę kina. To jeszcze. Widzieliście tego Batmana? To się oglądało z was? Widzę 4 osoby. No, Trójmiasto to takie, wiesz, tam... No, są fajne miejsca, nie? Na przykład Gdańsk, Starówka jest śliczna, nie? Tylko powiem ci szczerze, tak naprawdę, no, to jest rekonstrukcja, nie? Bo cała Starówka została zniszczona, tam chyba 98%, tak? Gdzie na przykład Warszawa 99% zostało zniszczone podczas II wojny światowej. A z ciekawostek jest coś takiego, że te osoby, które rekonstrukcję robiły Gdańska, to potem robiły rekonstrukcję innych miast w Polsce. A no wiadomo, to Gdańsk jest został stworzony przez Boże, zapomniałem, kurczę. To była grupa kurczę, jak oni się nazywali? To była taka grupa Niemców, tak? Od transportu głównie. Kurczę, jak oni się nazywali? Gdańsk. I powiem wam, że byłem koło Hamburga. Moja mama w Hamburgu mieszka i byłem tam obok Hamburga, no nie, na godzinę się jechało i było miasteczko, które wyglądało identycznie jak Gdańsk, bardzo podobnie, nie? Tylko że oczywiście jest zachowane w oryginale. Która? Bo to było robione przez tę samą grupę kupców. Kurczę, jak oni się zwali? Więc warto tam podjechać, jeżeli ktoś lubi takie zabytki tego typu, to warto podjechać tam, zobaczyć to miasteczko. Wygląda, kurczę, super. I mega klimat tam jest. Wszystko jest zachowane. No nie wierzę, nie pamiętam tego. Buskagena. O nie, no nawet nie ma tego. I też taki ciekawostek, że jak oni pływali właśnie z Gdańska tam, no to wiadomo, że musieli mieć pas, więc zawsze wracali z czymś. Bo przeważnie jest w Gdańsku też no, cegły produkowali, była taka cegielnia duża. No nie wiem, kurczę, teraz jak to się nazywało. Dobra, jeszcze z tym. Jak zwykle temat odbiegł trochę. Zbychu, oglądałeś 2 aktorów ulubionych? No tak, Bale i Liam Neeson, tak? No,
Liam tutaj odgrał w zasadzie jedną rolę w wszystkich filmach, nie? Twardziela, tak jak Tottam. Dobra, to jest to. A to jest jeszcze Begins. Tu też jest na tym lodowcu. O, zobaczcie, to jest. To jest ten język. To jest ten drugi. Zaraz wam pokażę. Jak się jedzie tam, do tego lodowca, to przy drodze, tak powiem, się taki łuk jest. Czekajcie, to jest. O, tutaj. Nie wiem, czy to jest ten. Bo ogólnie są różne języki, które schodzą z lodowca, tak? Czyli tu jest jeden język, tu kolejny i tu też jest, tak? I tu jak się jedzie, jest taka droga, tutaj na przykład, i tu myszkę widać, tak, i tutaj jak się jedzie, to po prostu widać cały czas ten lodowiec, ten język. Czekajcie, nie wiem, czy muszę tam gdzieś podjechać jeszcze raz, ponagrywać trochę więcej. O, to jest taki widok z drogi. To jest jakoś tak nisko zrobione, ale ogólnie to widać inaczej. I tam jest kolejny. No i ta scena tutaj powstawała na jednym z tych języków, nie pamiętam, to powinno gdzieś napisane. A to jest droga ogólnie. To może nawet to jest. No ładny rzut na to, co pokazałem. No, chyba tak. Dobra, to widzieliście. No i James Bondy, to w ogóle. Dwa powstawały na Islandii. Ten na pewno. Aha, i tu jest właśnie scena, jak on jeździ po tym lodowcu. Jest pościg. Tam jest jakaś baza, niby tego. Nie wiem, czy kojarzycie to. No, taki lodowy pałac, tak to był. To był Golden Knight, czy co to było? Czy Day Another Day. A to jest jeden z tych ostatnich chyba już, nie? No i on tu ma ten samochód ten niewidzialny, tak? Taka Ostana. To jest w ogóle jaja, nie? To jest niesamowite, że te Bondy pierwsze były takie bajkowe, takie oderwane, a te z Craigiem to takie realistyczne bardzo, tak? Że był po prostu pokazany człowiek, który był omylny, dostawał w pierdziel i tak dalej, był zwyczajnym człowiekiem, nie? Umiejętnościami, a tutaj to było w ogóle... O, no i to jest fajnie pokazane. Jak sobie tu jeżdżą po tym lodowcu. Niezłe, co? To słuchajcie, kiedy on powstawał, to musiało być, musiały być naprawdę konkretne zimy. A to nagrywane pewnie było z jakichś helikoptera w tamtych czasach, bo to niemożliwe, żeby było z drona. Nie było takich możliwości jak teraz. W sumie to jest na YouTubie, ale nie wiem, czy mi kurde przez to nie przyczepi się YouTube. No, chlejbery. Dobra, zobaczycie sobie na stronie. To jakie to było? 2002. Ło. No i Tomb Raider też tu powstawało. To jest chyba, bo to może taki rejs wziąć z nabrzeża. Oczywiście nie czymś takim. Tak, i to jest to Laguna, wydaje mi się. Tylko to jest po drugiej stronie. Jezu. O, prawdopodobnie oni stąd przypomnieli tutaj. Bo tu jest ogólnie tak, że tu może sobie wynająć taką łódeczkę z przewodnikiem. Taka pontonowa chyba jest. O, tak to wygląda. Tutaj taki parking jest.
Tam jest ten mościk się wjeżdża i tam jest ta diamentowa plaża. No i oni pewnie tutaj sobie płynęli tam. Na tym Tomb Raider. Są te barki. Takie coś pływa, nie? Ale są też takie pontonowe, tylko to tam kojarzę, że raz widziałem. No, i oni tutaj sobie... O, to też są takie... tylko to są po prostu starsze, podejrzewam, i nie są takie żółte jak tamte, nie? O, ale to jest chyba to samo nawet. No. Zobaczmy co tam. No to jest to samo. Nie? Jeszcze w takich unitarnych, powiedzmy, borwieniach, tak jak monarka morska. Amfibia, tak? Na stówę to jest samo miejsce. Tylko mostu nie widać, nie? Tam pewnie... Albo to jest za tą górką. Co to jest? Dobra, się zasiedziałem 3 godziny, kurde, live'a. Ale jeżeli ktoś jeszcze ogląda. Na TikToku Marwo, tam już chyba nikt nie wchodzi. W ogóle dziwne, że nie wyskoczył mi jakiś monic, że nie tego nie reaguje. O, leci. Czekajcie, wolno sobie... A kogo tu jeszcze mamy? Jeszcze chłopaki jesteście, tak? Na tym, na YouTubie? 11. No dobra, tak to wygląda. No i tam jest też ta Yoda Cave. To jest w ogóle niesamowite, nie? Że kształt... Zbychu jeszcze jest, widzę, że kształt jest tak podobny do Jody. Nie, że co? No jest tych miejsc, naprawdę, kurde, za każdym razem coś nowego, nie? Ten gigant 200 metrów, jeden z 3 najwyższych wodospadów na Islandii. A też do niego siedzi takim, no, przy takie pola. I też tam trzeba bardzo uważać, bardzo wolno się, nie wiem, też Chicha z 40 minut jedzie normalnym samochodem, bo są bardzo ostre kamienie. I on ma właśnie brata, Grani, tak? Czekajcie, wam pokażę to. Jest po prostu, tego nie widać oczywiście na filmie, ale jest po prostu potężny, nie? I ta woda tak jakby z wolnym tempie spada. Wiesz, że co? Oczywiście jak wszędzie jest zakaz lotów dronem tutaj, ale tam wszyscy latają, też porobiłem parę ujęć. Ale wiało jak ja pierdzielę tam, nie? Bałem się, ta ekipa była tam, no. I zobaczcie jakie to jest wielkie, nie? Czekajcie, gdzieś miałem filmik. Jak lecę właśnie dronem i ludzie są takimi małymi kropeczkami. Chyba na Instagramie. To było w którejś reklamówce, jak puszczałem. Zaraz to... No gdzie on, kurczę, jest? Tu jest... Kurczę, raz. To był gdzieś ten short.
trochę tych shortów wpadło. Nie widzicie z różnych miejsc, tak? Bo to jest tam Tajlandia, Szwajcaria, Cypr, Islandia. Gdzie on jest, kurczę? Jest po prostu gigant. Najlepsze to, że jedzie się przez te pola. Są tylko takie, kurczę, no widać ogromną przestrzeń i tylko widać praktycznie to samo cały czas, nie? I się skręca w lewo. Wychodzi z samochodu, z parkingu. I lepiej powiedzieć w dziurze, gdzie jest taka dziura, kanion taki wielki i kurde jest taki mocarz, nie? To jest kurde najlepsze w tych miejscach. No, najczęściej to jest tak, że tam jedzie się po prostu jedziemy, nic nie ma dookoła i raptownie skręcamy w jakąś tam stronę i raptownie jest coś potężnego, nie? Na przykład taki ukryty wodospad, nie? Albo jak tutaj było. Tu się właśnie wjeżdża, jest taki krajobraz tam. A wcześniej, bo tam się skręca w prawo, a tu się skręca w lewo. A tu jest taki zagajnik i też tu robili sceny do tego, bo to jest tak świetnie zrobione, takie fajne miejsce, że tak naprawdę każdy z tych punktów może być elementem do jakiejś sceny, do jakiegoś filmu i serialu. Nie? I tak faktycznie tu powstawały sceny no, nie Władcy Pierścieni, tylko z tymi smokami. No kurczę, co to się... Coś, jak to było na HBO? Dragon, coś tam. To teraz Ród Smoka był, tak? A wcześniej był ten. I to gdzieś kręcili jakiś jeden epizod. A to chyba to też coś było. Tam jakaś wieś była, coś takiego, nie? I tak mówię, kurde, jakbyśmy tam mówili, ja pierdzielę, bo to tak się idzie tutaj tym dołem. Zajebiste miejsce, mówię, z każdej strony jest po prostu kadr. No zobacz, kadr do zdjęć, jakieś owieczki. Niesamowite miejsce, nie? No tam coś, widać jaka taka przestrzeń jest, nie? Tu jakaś taka jaskinia. O. Kurde, bajka, nie? I też to po prostu jest gdzieś tam w polu. I oczywiście był znak, że tylko na 4x4, a ja tam wjechałem busem, nie? Bo, nie wiem, czy transporterem, czy którymś z busów, nie? No, po prostu. Da się, tylko bardzo powoli trzeba jechać, żeby... Gra o Tron, dokładnie, no tak, Zbyszek. Gra o Tron, no dokładnie. A w ogóle opowiem wam historię z innej beczki, więc trzeba się poszukam tego miejsca, tego filmiku, bo kuzyn mój mieszka w Liverpool i kurczę, ostatnio się spotkał, tylko się przyjechał i tam jest, no w Polsce też coś takiego, że są biura takie, które zatrudniają statystów i on mówi, kurde, jakoś zaczęliśmy gadać i mówię, co ty masz na Instagramie takie zdjęcia, kurde, jakieś zbroi, mówię, jakieś zakony przystąpiłeś czy coś? Takie z inscenicjami. Mówi, nie, to było z tego, z rodu Smoka z drugiego sezonu, nie? Mówi, co ty gadasz? Nie? Mówi, że występował tam, biegał, jak smoki spadały, nie? Oni udawali tam, no i w zbroi, kurde, w ogóle nieźle, co? Przypadek. Bo tam nawet przy mnie dostał jakieś maila zapytanie, czy chcą, gdzieś tam chce wystąpić, nie? Że tam jest dużo możliwości, nie? Po prostu biorą cię na przesłuchanie, skanują, tam zatwierdzasz wszystko i dostajesz propozycję potem jako statysta i całkiem fajna kasa, nie? No kurde, nie wierzę, że tego nie wrzucałem, niemożliwe to jest. No dobra, szkoda, bo kurde, fajne było ujęcie. Tu jest jeden, na pewno to jest to. A to jest z Grimuru, to też z ekipą. I też to widać tu. To jest, nie, to na pewno nie będzie. Ale wrzucałem coś takiego też wcześniej. No kurde, to jest takie ujęcie.
Podejrzewam, że większość osób na tego nie zwróciło uwagi, że tam po prostu ludzie są, nie? Na tym ujęciu. Tu jest jakiś, to jest HiFos. Kurczę, no. Jest mega fajne. O, może tu będzie. Tak, bo to jest tekst o tym. O, ej. Tu w lewym rogu będziemy stali. Zobaczycie. Mówię, 200 metrów tam koło. No i dupą, że one ujęcie, kurde. No dobra, ale tam musimy wierzyć, że tam po prostu był moment, że staliśmy, to były takie kropeczki. Dobra, słuchajcie, ile mamy? 3,5 godziny. Pierwszy live, wow. No ale to się ogląda, no. Ktoś jeszcze poza wami jeszcze, chłopaki, jest? Może ktoś się przywita z nami? Na TikToku nic. Nie wiem, zaraz zobaczymy co na tym, na Twitchu, czy ktoś tam w ogóle zaglądał. Nie widać tutaj. Nie wiem, muszę potem zobaczyć. Kończyć, mówisz? No dobra, to nie będę was męczył. No, wyżej zrobimy kolejny live. Dobra godzina, żeby spać. No tak. Tylko, że ja chodzę, chyba ci mówiłem, że ostatnio mam takie problemy, że chodzę spać, kurczę, z 3:00 regularnie, nie? Mniej więcej wychodzi. Niestety, kurczę, coś mnie, kurczę, przestawiło mi się. I niestety... Ej, przecież tu będzie chyba. Ale ja pierdolę, jestem debilem, nie? Muszę się po prostu przeszarpać, że jakby zawsze tak robiłem tak, że po prostu spałem. Znaczy zawalałem noc i miałem potem zryw taki, że... Miałem taki zryw, że po prostu nie przysypiałem nocy, a ja byłem na tyle zmęczony, że potem mi się regulowało, bo po prostu szybciej chodziłem, szedłem szybciej spać. No powiem ci, że teraz chyba wczoraj tak zrobiłem, że wstałem chyba o 6:00, mnie moja Karolina obudziła. Bo gdzieś tam wstawała do pracy, czy na trening i stałem, po prostu stwierdziłem, dobra, to wstanę. Potem, no i w sumie faktycznie wstałem, potem koło 12:00 chyba zrobiłem drzemkę taką półgodzinną, kawową. Kawowa taka drzemka to jest oczywiście tak, że wypijacie kawę, ustawiacie budzik, patrzcie, ustawiacie budzik i na 30 minut, czyli po 30 minutach kawa zaczyna działać, kofeina i wstajecie, kurde, od razu z kopem, nie? No i zobaczcie, tu jest tak, że tu sobie stoimy po lewej. Widać tą myszkę? A, tu jeszcze nie weszło chyba. O, dobra, tutaj. Źle ten... O, tu sobie stoimy po lewej, nie? Grupą. Że widać tu, jakie to jest potężne, nie? Dobra. To jeszcze na koniec wspomnę o kampie. Może akurat ktoś, kto będzie oglądał retransmisję, akurat sobie przewinie na koniec. Czyli ze Zbyszkiem z kanału Nocnego Nieba, Nocne Niebo, planujemy kamp, Aurora Camp w lutym. Ogólnie da coś dla ludzi, którzy kochają nocne niebo, nocne niebo, zjawiska jakieś astronomiczne i wszystko to z tym związane oczywiście. No i planowane jest tak, że
wieczorami będziemy po prostu wspólnie oglądać, łapać, polować na zorze. Wszystko zależy od pogody. Zbyszek będzie operował astrofotografii albo ogólnie o niebie. No a ja będę pomagał ludziom z ustawieniem aparatów. Trochę opowiem, co robić, czego nie robić, no bo jednak jakieś doświadczenie tam mam. No i zobaczymy, jak to będzie, nie? Mamy nadzieję, że temat się rozwinie i to będzie cyklicznie. O, to jest Zbychu. To jest Zbyszek. Że będziemy działać częściej. A tutaj, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć czegoś o zorzy polarnej, już myślałem, że mi się przycisk gdzieś wykrzaczył, to zapraszam do artykułu. Jest, kurczę, dużo wiedzy. Siedziałem trochę na tym. Zbierałem informacje na temat zorzy i pokrewnych zjawisk. I oczywiście też na bieżąco jest aktualizowany. Gdzieś, kurczę, powiem Wam, że właśnie którejś nocy, wczoraj albo przedwczoraj, przeglądając jakieś tam informacje, pojawiło mi się jeszcze jedno zjawisko, czyli czarne zorze. To są ogólnie dziury pomiędzy jakby tymi plazmami. Muszę wgłębić się w temacie i tu dodać to zjawisko. Jeszcze o tym nie czytałem. O, zobacz, tak wygląda wyrzuty plazmy magmy ze Słońca. No i potem sobie to leci w kierunku Ziemi, przebija się przez nasz system obronny i w zależności od tego, jak wysoko, jak głęboko wejdzie w Ziemię, w strukturę, no to wtedy mamy inne kolory. Gdzieś tu będzie taka fajna graficzka. O, to lata po internecie ostatnio. I tu właśnie widać, jak ona, zależy od tego, jak wysoko jest, jak przybija się mocno, to zaraz wtedy widać inne ma kolory, tak? To jest zasłony, tak? Czy jak to nazwać? No to jakieś tam filmiki to z Islandii. Akurat my mieszkaliśmy w takim na takim jak to się nazywa? Domostwie takim, tak? Tam kobieta mieszka sama z mężem, na górę wynajmuje i tam jest ogólnie gospodarstwo, o może tak. I tam ogólnie ma 200 owiec. 12 koni i 2 psy. Te psy są takie jak na filmach, że biegają, ganiają te owce, nie? I ma fajny filmik na YouTubie, jak te konie wyprowadzają na wiosnę na pola, nie? Po prostu taka wielka biała plama, z drona zrobione, wielka biała plama i ląduje, tak zbliża się niżej ten dron i widać, że to są owce, po prostu taka rozlana plama biała, po drogach, po polach, wszędzie i one po prostu idą, nie? Razem. Zdjęcie nam się, porobiłem zdjęcia dla ekipy. Akurat księżyc tak walił, nie? Więc nie trzeba było fleszy i błysko, więc akurat to wyglądało spoko. Fajnie zdjęcia wyszły. O, a to na Seni. Przyjechaliśmy do domku i już waliła, nie? Zorza. Nawet nie zdążyliśmy się rozpakować, wszyscy wybiegli samochodów i a tu jak jechaliśmy, zaczęli robić zdjęcia, a tu jak jechaliśmy któregoś wieczoru, tak zaczęła trzaskać zorza, że mówię, dobra, jedziemy na inny punkt, nie, bo byliśmy pod tym domkiem, tym gospodarstwem i wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy tam do takiej góry, ale to nie wiem, czy do tego gospodarstwa wrócę, bo ona podniosła ceny od tego roku bardzo mocno. Jakoś za dobę o 500 więcej. To wychodziło chyba. I tam
Internet był spoko w domku, ale to było tak jakby pomiędzy takimi graniami, bo to otoczone było takimi górami. To domostwo tam też nie wiało, dlatego można było tam spokojnie sobie wyjść przy domki i wiesz, w miarę ciepłych warunkach obserwować to zorze i ani nie wiało, ani tego. I tam podejrzewam, że jakby poza domem mogło być ciężej z netem, ale to mówię, ona podniosła te ceny. To chyba tam z 1500 czy 2000 wychodziło za dobę, coś takiego za ten domek. Coś, no, jakieś duże pieniądze, nie? To już tam, nie wiem, czy tam będzie się opłacało, jeszcze tam było chyba 9 łóżek, coś takiego. Może akurat kiedyś, no i tam oczywiście bez jedzenia też, nie? O, tutaj. Też pod tego domku. Do timelapse oczywiście, nie tam poklatkowo. Ale naprawdę trzaskało bardzo ładnie. To mówię, było w zeszłym roku, więc już widać, jakie były mocne. A aplikacje nie pokazywały, że będzie coś się działo w ogóle, nie? Ale wszyscy oczywiście siedzieli w oknach, wypatrywali. Ja mówię, nie, no dzisiaj nie będzie no, raczej o zorze, bo jest za słabe KP, nie? I kurde, wyjrzałem przez okno, mówię, ej, chyba jest zorza, nie, jednak. Więc wyskoczyło. Dobra. Faktycznie kończymy. 3,5 godzinki, nieźle jak na początek. Zapraszam na stronę. Zapraszam, słuchajcie, na Facebooka, jeżeli ktoś jeszcze nie był. Cyk. Lajki, suby i tak dalej. Tu o koniach coś rzuciłem ostatnio, to mówiłem wcześniej, że będzie tego jeszcze więcej, bo nagrałem kilka filmików. No i wpadajcie też na profil wydarzenia naszego. Mam też profil na Facebooku, czy Instagramie. Też zapraszam, jeżeli ktoś nie był. Też Zbycho ma swój profil. Dużo rzeczy ciekawych. Tutaj też ma na tym na YouTube oczywiście. No i co? Dzięki wszystkim, którzy byli ze mną przez tyle czasu. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni live. Może kolejny uda się z Zbyszkiem z Rosnącego Nieba. Ja już dzisiaj, kurde, padam na glebę. Mam już tak gardło zaschnięte, że po prostu masakra. Ale mam nadzieję, że było coś mnie słychać i zrozumieliście chociaż część tego, co mówię, bo mówię niewyraźnie i szybko i się dzisiaj tak wyluzowałem. Więc starałem się mówić w miarę płynnie. Nie wiem, no. Jeśli Wam się podobało, to udostępniajcie, polecajcie. Na pewno będę dawał znać na social mediach, kiedy będzie kolejny live i też będzie wydarzenie zrobione na YouTubie, tak? Czyli w zasadzie Wy to będziecie widzieli. Gdzie to się pojawia? Aha, bo ja zrobiłem teraz zakładkę tutaj, żeby jest wyżej. Gdzieś to się pojawiało. Dobra. Dziękuję. Pozdrawiam. Spokojnej nocy. Trzymajcie się.